Jak założyć akwarium roślinne, a po jego założeniu jak je utrzymać, bo przecież to jest również bardzo ważne. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawą prelekcję Tomasza Janika ze studia akwarystycznego Green Art Sosnowca na ten właśnie temat, jak założyć i jak później utrzymać te akwarium roślinne, tak żeby te rośliny były bujne i pięknie rosły. Witam wszystkich na naszym comiesięcznym spotkaniu GSA. Witam nowe twarze. Fajnie jest, że jest nas coraz więcej. Dzisiaj naszym prelegentem jest Tomek Janik. I Green Art w Sosnowcu. Także przedstawię nam dzisiaj swoje spostrzeżenia odnośnie zakładania i hodowli zbiorników roślinnych. Także przekazuję Tomkowi głos. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tych, których pamiętam z innych spotkań i te nowe twarze. Jest mi miło spotkać się tutaj z Wami, choć troszkę czuję się nieswojo, bo nie prowadzę takich prelekcji, gdzie nie mam akwarium przed sobą. Ja zazwyczaj robię tak, że zakładam i mówię. Jest to chyba troszkę ciekawsze, tak? Czuję się tutaj jak nauczyciel, jeszcze klasa przede mną stoi, więc trochę mi, tak jak mówię, nieswojo. Nie mam też rzutnika ani pięknych slajdów, więc jeśli będę Was nudził, to po prostu powiedzcie, zrobimy sobie coś innego. Ja myślę, że nie będę tutaj gadającą głową, wolałbym, żebyśmy się włączyli do dyskusji i po prostu będziecie zadawać mi pytania, jeśli coś Was zainteresuje. Ewentualnie jeśli macie jakieś problemy, postaram się też odpowiedzieć, bo to jest jedyny czas. Nie mam tutaj kolejki do kasy ani klientów, więc mogę ten czas poświęcić dla Was. Prowadzę studio akwarystyczne od 6 lat. 7. rok zaczynam. Akwarystyką zajmuję się od przeszło 20 lat. Zaczynałem pewnie jak każdy z Was od małego zbiornika. Jakoś się to zaszczepiło u mnie i trwa do dzisiaj. Choć jak w kuluarach, jak to ładne słowo, mówiłem dzisiaj chłopakom, trochę żałuję, że zabrano mi hobby, bo pracując straciłem to, co Wy macie. Tą fascynację zbiornikiem, siedzenie przed nim i oglądanie go. Ja jak siedzę przed akwarium, przepraszam bardzo, widzę same błędy i niedociągnięcia, które zrobiłem, których nie zrobiłem, ewentualnie które muszę poprawić. Nie mam już tego, że siądę przed swoim zbiornikiem i powiem, wow, ale jest fajnie. Ale tam jest nie tak, tam coś rośnie nie tak, trzeba się zabrać, podwijam rękawy i grzebę. To jest jedynie jeszcze moja przyjemność, grzebanie w akwariach. To lubię przez cały czas. Nie lubię na nie patrzeć, bo tak jak mówię, widzę same błędy w nich. Chyba że jestem u kogoś innego. To wtedy tak jak znacie. Trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Wchodzę do sklepu, na przykład do akwarium albo do Aquashow w Warszawie i mówię, Boże Michał, jakie Ty masz piękne te zbiorniki. On mówi, przestań, zobacz, tam są glony, tam są glony. Ja mam dokładnie tak samo. Klient wchodzi i mówi, Panie Tomku, jakie Pan ma piękne rośliny, jak Pan to robi. Mówię, ale o których Pan mówi? Bo ja tutaj nie zawalam. Tu przecież Pan widzi, jakie tam są glonowiska. Tak to jest. Myślę, że jak zajmujemy się tym zawodowo, tracimy troszeczkę z tej radości posiadania zbiornika i bawienia się hobby. Bo przestaje to być dla nas hobby, zaczyna być troszkę pracą i trochę zajęciem, które po prostu musimy wykonać. Jesteście akwarystami. Większość z Was zapewne widzi akwarium jako całość. Ryby, roślinne, cały zbiornik. Ja zajmuję się tylko, że tak powiem, akwarystyką roślinną. Dla mnie, mam ryby w sklepie, ale ryby u mnie w akwarium nie są tą najważniejszą rzeczą. Ja nie mam wielu gatunków ryb, wiele gatunków zapomniałem, że istnieją, bo po prostu nie używam ich w tej akwarystyce. Natomiast skupiam się na tym, żeby akwarium wyglądało ładnie. Dzisiejszy temat prelekcji to jest akwarystyka, jak założyć akwarium roślinne. Każde akwarium jest w zasadzie akwarium roślinnym, chyba że mamy Tanganikę, Malawi lub akwarium morskie. Każde akwarium jest akwarium roślinnym. Natomiast myślę, że opowiem o tej małej gałęzi akwarystyki roślinnej, takiej idącej w stronę akwarystyki holenderskiej, gdzie główną rolę grają rośliny i to dla nich stwarzamy zbiornik. One są najważniejsze. Jeśli jest tam jakieś życie, krewetki, ryby, to jest to tylko dodatek i to zazwyczaj taki, żeby nie przeszkadzał nam w prowadzeniu tego zbiornika. No bo wygląda to tak. Akwarium roślinne, takie high-techowe, prawda, gdzie mamy dwutlenek węgla, mocne oświetlenie, bardzo miękką wodę, częste podmiany i dużą ilość nawozów nie jest akwarium przyjemnym do życia dla ryb. Niewiele ryb lubi żyć w takim prześwietlonym zbiorniku. Niewiele ryb lubi żyć w wodzie, w której jest dużo chemii. Więc jeśli tam dodajemy do takiego holenderskiego zbiornika jakąś rybę,
to musimy bardzo się zastanowić, czy ona będzie zadowolona z tego i musimy się też zastanowić nad ilością tych ryb. No, one tam zaburzają parametry tej wody. To, że je karmimy, to może mówię zbyt chaotycznie. Musimy sobie w akwarium roślinnym przyjąć pewne wartości wody, które mamy, które będą odpowiednie dla roślin, żeby zapewnić im świetny wzrost. Natomiast ryby pływające w nadmiarze powodują, że to, co sobie wyliczymy i dodajemy nawozy, ryby nam to zaburzają. Więc ja generalnie klientom powtarzam, jeśli chcemy mieć akwarium ściśle roślinne, takie z mocną ilością zieleni, czerwieni, pomarańczy i mnóstwem roślin, odmian 30, 40, 50 gatunków roślin, z tego jeszcze połowa rzadkich wyhodowanych w szklarni, to raczej tam ryb nie będziemy mieć cudownych, pięknych, no, czy szczęśliwych. To jest temat w ogóle osobny, czy ryba w akwarium jest szczęśliwa. Ale generalnie te ryby u mnie idą w odstawkę, więc jeśli chcecie pytać mnie o ryby, to nie pytajcie, bo pewnie wiecie więcej niż ja. Natomiast o rośliny już troszkę bardziej. I teraz tak, akwarium roślinne, tak jak powiedziałem, każdy jest akwarium roślinnym. Mamy zbiorniki takie typowo holenderskie, z mocną obsadą kolorowych roślin, takie jakie ja lubię najbardziej. Mamy akwaria w stylu nature, czyli to wszystko, co stworzył pan Takashi Yamano, prawda? Czyli zbiorniki typu Ryboku, Iwagumi, gdzie mamy jakiś kawałek krajobrazu przedstawiony i mamy jeszcze zupełnie osobną gałąź akwarystyki, tej z aquascapingu, którą znacie z zdjęć internetowych, konkursowych, takich azjatyckich, robienie tych dioram, gdzie akwarium to jest już troszeczkę jak makieta. To już zupełnie osobna rzecz, tam generalnie niewiele może żyć i te akwaria nie żyją długo. Żyją przede wszystkim od konkursu do konkursu. A my sobie dzisiaj porozmawiamy o takim akwarium typowo roślinnym, gdzie klient przychodzi do mnie i mówi: panie Tomku, chciałbym mieć takie akwarium jak u pana, takie zielone z dużą ilością fajnych roślin. To pierwsze, co mu mówię, to mówię: a na pewno pan chce tam robić w nim co tydzień, codziennie po kilka godzin spędzać? Jeśli już wiem, że tak, no to zaczynamy taką przygodę z akwarystyką roślinną. I co jest najważniejsze przy akwarium roślinnym? To i przy morskim też jest ważne. Światło. Oświetlenie to jest podstawa. To jest dla mnie, uważam, 60-70% sukcesu. Dobre światło, takie, którym tym światłem nakarmimy te rośliny, bo one kochają dobre światło, a nasze oczy też kochają dobre światło. Czyli to światło musi być po pierwsze dobre dla roślin i też miłe dla naszego wzroku. Teraz całe szczęście mamy do dyspozycji całe mnóstwo lamp. Wiele firm się zajmuje i doceniło tą gałąź, jaką jest akwarystyka, więc możemy co do światła wybierać. Tych lamp jest naprawdę bardzo dużo, sterowane smartfonami, sterowane, prawda, z aplikacji, wygodne, stymulujące nam zmierzch, świt. Pod tym względem naprawdę mamy duży wybór i to fajnie, bo to pozwala nam utrzymać bardzo ładne zbiorniki i naprawdę hodować bardzo wymagające rośliny. Drugą dla mnie istotną kwestią w akwarium to jest woda. Tak jak powiedziałem, ja wszystkie swoje zbiorniki w sklepie trzymam na wodzie RO, która jest później mineralizowana i wzbogacana. Mieszkacie w dużej mierze na Śląsku, więc macie też możliwość niektórzy korzystania z dobrej wody, która na przykład jest prawie taka jak woda zmineralizowana. Ci, którzy mieszkają i korzystają z wody z Goczałkowic, z takiej bardzo miękkiej wody, z bardzo niską przewodnością, w zasadzie są wygrani, bo nie muszą się bawić całą aparaturę, filtrów RO, mineralizowania, bo ta woda jest idealna do akwarystyki roślinnej. Ci, którzy mają wodę troszkę twardszą, tu chyba w Gliwicach są takie miejsca, gdzie woda jest mocno twarda, w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej i czym bardziej idziemy w stronę Częstochowy, tam już jest coraz gorzej. To jeśli chcemy mieć faktycznie ładny zbiornik, to niestety musimy się zaopatrzyć w filtr odwróconej osmozy i tą wodę mineralizować, bo na twardej wodzie większość roślin nie będzie chciała rosnąć. Tych przynajmniej roślin, których używamy w akwarystyce roślinnej, czyli tych wszystkich odmian roślin, które zostały wyhodowane i stworzone przez człowieka, bo na pewno wiecie to, albo powinniście wiedzieć, że większość tych pięknych odmian roślin typu Ludwigia White, Ludwigia pilosa, jakieś mnóstwo odmian Rotal, Hira, Orange, prawda, Hong Kong, to wszystko, co widzimy w zbiornikach, co się płoży, wygląda czerwono, pomarańczowo, płonąco, to są rośliny, które zostały przez nas, przez ludzi zmodyfikowane. Tych roślin nie ma w naturze i żeby one tak wyglądały jak na zdjęciach, to niestety potrzebują mieć takie warunki, jak miały w momencie tworzenia. Czyli to jest znowu woda bardzo miękka, bogata w magnez, mało bogata w wapń, z dużą ilością minerałów, mikroelementów, makroelementów. I my to wszystko musimy w tej wodzie
zapewnić. My musimy jeszcze zrobić tak, że rośliny ze skrajnych miejsc na ziemi i ze skrajnymi warunkami też w tym akwarium chcemy umieścić, prawda? Bo podoba nam się zwartka, czyli tam Cryptocoryna flamingo i podoba nam się właśnie jakaś rotala, a do tego jeszcze spodobała nam się tonina, gdzie każda z tych roślin ma inne wymagania, a my musimy w tym akwarium znaleźć taki jeden punkt, żeby wszystkie te wymagania pogodzić. No więc jeśli już jesteśmy w stanie zapewnić te rzeczy, prawda, i chcemy się w to bawić, mamy dobre światło, mamy w miarę dobrą wodę, to teraz następuje następna rzecz. Podłoże i nawożenie. To jest częste pytanie, jakie dać podłoże. Na pewno wiecie, podłoże aktywne od jakiegoś czasu święci triumfy. Ja też bardzo dużo tego podłoża aktywnego sprzedaję, polecam go klientom, aczkolwiek czym dłużej się tym zajmuję, tym mniej go lubię. Ponieważ podłoże aktywne wymaga od nas większego troszkę zaangażowania, bo ono zmienia nam parametry fizyczne wody, więc my musimy to uwzględnić. My lejemy nawozy do wody, to podłoże nam te nawozy wciąga, musimy troszkę sobie inaczej przeliczać te dawki. To jest całe ogromne zagadnienie, dlatego coraz częściej skłaniam się w stronę jednak podłoża jałowego i ewentualnie wzbogacanego od spodu, prawda, czyli substratami bądź jakimiś tabletkami nawozowymi. Ale takie podłoże moim zdaniem jest łatwiejsze. Pewnie też do tego jeszcze w dyskusji wrócimy. Więc oświetlenie, woda, podłoże i nawożenie. No i teraz tak, nawożenie, no to też zapewne temat dla każdego nie jest obcy. Nawozów na rynku mamy całe mnóstwo. Gotowych preparatów, soli, nawozów, które są rozbite na poszczególne mikroelementy, makroelementy, nawozów, które są nawozami combo, gdzie wszystko mają razem. Możemy to nawozić ręcznie, możemy nawozić pompą do nawożenia. No, możliwości jest całe mnóstwo. I znowu też chodzi pytanie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Ja chciałbym znać taki jeden złoty środek i powiedzieć, jak nawodzić akwarium. Często mnie klienci pytają, jak nawodzić akwarium. Ja sam nie wiem, jak nawodzić akwarium, bo to, co u mnie funguje, co u mnie pracuje, niekoniecznie będzie pracowało u kogoś z Was. I w drugą stronę tak samo. To, że u Was to świetnie rośnie, nie będzie to pasowało u innego akwarysty. Ciężki temat, tak jak mówię, całe, nie wiem, gigabajty dyskusji na internetach, książki i cała ilość wiedzy i trudno znaleźć odpowiedź, jak nawozić. Jeśli mnie zapytacie, jak nawożę, to ja teraz poszedłem na łatwiznę. Nawożę nawozami combo, takimi, które mają wszystko w jednym i ewentualnie modyfikuję to nawożenie. Natomiast mnie jest troszkę łatwiej niż Wam. Bo ja mam tych zbiorników pod opieką całe mnóstwo. Przetestowałem całe mnóstwo produktów. Popełniłem całe mnóstwo błędów i nauczyłem się patrzeć na akwarium i na rośliny, jak one reagują. Nie robię testów. Od roku, półtora roku nie robię testów w akwarium u siebie w sklepie żadnym, za wyjątkiem morskiego zbiornika. Polecam klientom robienie testów. Nie dlatego, żeby im te testy sprzedać, tylko dlatego, żeby oni się nauczyli tego, co ja. Bo ja tych testów już w swoim życiu akwarystycznym narobiłem taką ilość, że patrząc na zbiornik wiem, czego temu zbiornikowi brakuje. Patrząc na roślinę mniej więcej wiem, jaki mamy kłopot w akwarium, jaki jest niedobór albo co powoduje dany problem. Test robię sobie od czasu do czasu u klienta, żeby się utwierdzić w tym, że dobrze rozeznałem się w problemie, ale tak jak mówię, ja mogę sobie na to pozwolić, bo mam doświadczenie. Natomiast jeśli ktoś zaczyna przygodę z akwarystyką, będzie musiał tych testów kupić i zrobić dziesiątki. Patrzeć na te tabelki, zastanawiać się, co poszło nie tak, co zrobiłem źle i patrzeć na rośliny i uczyć się tego, jak rośliny reagują na zmiany, które my wprowadzamy. Natomiast wracając do tego nawożenia, ja teraz nawożę tak, żeby było łatwo, tak żeby i klient był zadowolony i poradził sobie z tym zbiornikiem i żebym ja też mniej więcej wiedział, co tam mogło pójść nie tak. Skłoniłem się teraz już całkowicie w stronę nawozów takich zintegrowanych i ewentualnie jeśli zachodzi jakaś potrzeba, to suplementuję pojedyncze rzeczy. I okazuje się, że nawet takie akwarium roślinne, mocno wymagające, z dużą ilością roślin, da się na takich nawozach poprowadzić. Więc dyskutowanie, czy nawóz firmy A, czy nawóz firmy B, czy nawóz firmy C jest lepszy, myślę, że momentami nie ma sensu. Każdy z tych nawozów będzie dobry. To tylko będzie zależało od tego, jak my go będziemy używać i czy z głową.
często mówię też klientom, że zawsze problem w akwarium leży pomiędzy szybą a kanapą, czyli w nas. Zazwyczaj to my popełniamy błędy. To my popełniamy błędy i później, jeśli chcemy później je poprawić, no to trzeba sobie się poddać takiej analizie i zastanowić się, co ja mogłem w tym akwarium spieprzyć. Bo zazwyczaj coś spieprzyłem. Sam często w zbiornikach u siebie w sklepie coś pominę, coś dodam 2 razy za dużo, albo nie dodam, albo po prostu zbagatelizuję, a później się zastanawiam, skąd mi to wyszło. No, nie dlatego, że prawda, nie wiem, rośliny powiedziały, czy ryby coś tam zrobiły. Nie, no po prostu ja coś spierdzieliłem. No tak zazwyczaj to wygląda. Co jeszcze? Woda, nawożenie. I myślę, że następna rzecz chyba, tak nie wiem, też ważna procentowo, no to jesteśmy my, to już co zacząłem mówić. Akwarium roślinne wymaga od nas pracy. Pracy i systematyczności. Tutaj jest zbiornik, który faktycznie wymaga podmian wody, suplementacji rzeczy i ciągłej pracy, ciągłego przycinania roślin i dbania o te rośliny. To nie jest tak, że wsadzimy rośliny, one będą zawsze pięknie rosły. One wyrastają, rosną do góry, niektóre przerastają inne, zasłaniają im światło, utrudniają dostęp do nawozów, bo gdzieś jest ich strasznie gęsto, ta woda nie cyrkuluje, nie przepływa, więc my po prostu w tym akwarium roślinnym musimy moczyć ręce i grzebać i robić przycinki. Przycinać te rośliny możemy też w różne, naprawdę różne sposoby. Przy akwarium roślinnym, takim stricte roślinnym, holenderskim, najlepszym sposobem to jest raz na 2-3 tygodnie, czy 4 tygodnie, w zależności od tempa wzrostu roślin, po prostu wszystkie te rośliny wyciągnąć z wody i posadzić jeszcze raz. Ja tam często na filmach pokazuję i klientom mówię, jak to robić, bo to też jest, widzę, że są ogromne braki w tej wiedzy, no przycięcie roślin, no to myślę, że was nie będę pytał, jak się przycina rośliny w akwarium, ale dajmy na to, spróbujmy. Jak przyciąć roślinę w akwarium? Jak usłyszycie, że trzeba rośliny przyciąć, to jak je przytniemy? Ktoś się odważy i powie, bo to jest zagadnienie naprawdę szybko i sprawnie. No to tak, to jest zagadnienie, z którym ja się często spotykam wśród ludzi i coraz bardziej się dziwię. No jak przyciąć rośliny? Wyrosły nam rośliny już do tafli wody i teraz jak mamy je przyciąć, żeby znowu ładnie wyglądały? Proszę? No tak, nożyczkami. Jak właśnie? Włożyć tylko wierzchołki. Otóż nie okazuje się, że to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo większość ludzi obcina i te wierzchołki, te najładniejsze rzeczy, lecą do kosza i zostawia same te patyki, które wyrastają z dna. One się odbiją, owszem, ale za 3 albo 4 tygodnie. I to akwarium przez te 3 czy 4 tygodnie wygląda tragicznie. Więc naprawdę z takimi rzeczami też się trzeba spotykać. No nie wiem, to trzeba śledzić, pytać się, nie wstydzić się przede wszystkim pytać, jak takie rzeczy robić. Przycinki roślin to jest taka rzecz, która często mnie klienci pytają, bo nie wiedzą co zrobić. Te podmiany wody regularne, trzeba je regularnie robić. Tak mi trochę, nie wiem, siedzicie cichutko, powiedzcie coś, zapytajcie o coś, będzie nam łatwiej. Ja nie mam slajdów, żeby poprzeć to, co mówię, natomiast myślę, że każdy z was ma jakieś pytania i jakieś problemy z akwarium. No przecież nie będę wam mówił, jak trzeba założyć akwarium. Chyba że chcecie. Bierzemy akwarium, stawiamy zbiornik, wsypujemy podłoże. Jeśli podłoże aktywne, to sobie wsypujemy podłoże aktywne. Jeśli się decydujemy na podłoże jak jest podłoże nieaktywne, podłoże jałowe, no to ewentualnie sypiemy sobie to podłoże jałowe, ewentualnie pod spód dajemy substrat i sadzimy rośliny, prawda? Posadzimy sobie rośliny, jedni sobie wleją wody i będą je sadzić, inni zrobią to na sucho, a inni jeszcze z całym akwarium napełnionym. Później odpalamy filtr, dodajemy wszystkie bakterie, świecimy światło i już jest akwarium, tak? To z tymi podmianami w studiu to robisz wszystkie rotacja, kółeczko, czy... Zależy, jaki mam nastrój. Najlepiej mi to idzie, jak robię faktycznie rotację, czyli przychodzę w poniedziałek do pracy i zaczynam robić zbiorniki, na przykład w tej sali ekspozycyjnej od dołu i staram się zrobić ich jak najwięcej, zanim przyjdą klienci, albo zanim mnie wyprowadzą z równowagi. Ale generalnie robię sobie i to zajmuje mi na przykład zwykłe takie akwaria dekoracyjne w stylu nature, no to jestem w stanie sobie zrobić 6-7 akwariów w ciągu jednego dnia, jeśli mam na to spokój, czyli 8 godzin pracy. Później zostają druga sala,
To jest drugi dzień. W środę wchodzę tam, gdzie mam ryby i jeszcze 2 duże zbiorniki i czwartek zostaje na roślinniaka. No i później przychodzi piątek, gdzie nic nie muszę robić, sobota, gdzie nic nie muszę robić, tylko handlować i poniedziałek, gdzie wchodzę na tą salę co tydzień temu i robimy od początku, prawda? Więc tak to wygląda i tak tydzień w tydzień. Chyba że coś się wsypie, wywali, no to wtedy muszę zrobić szybciej jakąś podmianę albo w jakimś akwarium zaburzyć ten standard. Czasem mi się też zdarza, że nie wiem, mam wyjazd do klienta, nie mam 1-2 dni, no to wtedy też znowu jest zaburzenie, więc zazwyczaj to wygląda tak, wchodzę i patrzę, które wygląda najgorzej i od tego zaczynam. A to, które wygląda całkiem nieźle, no to zostaje do tego momentu, aż znowu wygląda źle. Do następnego. I dlatego to jest takie, to co przychodzę do sklepu albo klient przychodzi i mówi, o w tym akwarium też pan ma glony. No ja mówię, no mam w tym glony, bo nie robiłem przy nim przez miesiąc. Bo wyglądało dobrze, prawda? Wyglądało dobrze i zawsze szło na koniec listy. No, zawsze szło na koniec listy. A powiedz o filtracji, nie? Na zbiornikach, nie? Czy wymiarujesz filtrację, żeby była lepsza cyrkulacja, czy stosujesz jakieś falowniki? Raz stosowałem falownik w akwarium roślinnym, ale nie zauważyłem różnicy, oprócz tego, że te rośliny wiuchały i były we wszystkie strony pokrzywione. Natomiast cyrkulacja jest ważną rzeczą, zwłaszcza w takich zbiornikach, gdzie mamy albo bardzo dużo roślin, bardzo dużo tej masy roślinnej, albo takich, gdzie dekoracje nam sprawiają, że ta woda może źle cyrkulować. I to faktycznie... Mówisz o powiedzmy zbiornikach dużych. Nawet niekoniecznie. Może być mała kostka, ale mocno zarośnięta, albo gdzie dekoracje, jest dużo skał, dużo korzeni i nie ma takiej swobodnej cyrkulacji. I w te miejsca, gdzie faktycznie ta woda nie dociera, rosną tam rośliny, często sprawiają kłopoty. To tam na pewno zauważyliście, są takie miejsca w akwarium, gdzie potrafią wyrosnąć takie zielone, nitkowate glony, które wyglądają troszeczkę jak wata, prawda? Albo glony, które się na wierzchołkach roślin zbierają. To są zazwyczaj takie miejsca, gdzie trochę ta woda słabiej cyrkuluje. Gdzieś tam zostają nam zastoiska, zbierze. Zgadzam się z tobą, byłam coś takiego. No, ja też mam takiego, szczególnie jak są wysokie, spiętrzone skały, prawda, za nimi jeszcze rośnie na przykład rotala albo ludwigia, która była przycinana, no i w pewnym momencie ta woda przestaje tam krążyć. Rośliny zarosną, robi się takie zastoisko i w momencie tam rosną jakieś glony i zaczyna się problem. Także tak, cyrkulacja w akwarium, chyba każdym, to już nawet mogę powiedzieć, w każdym jest bardzo ważną rzeczą. W akwarium roślinnym, w którym dodajemy dwutlenek węgla, jeszcze bardziej, bo my musimy stworzyć taki stan, że ta woda opływa wszystkie te rośliny, bo jak ona opływa, to po pierwsze dostarcza ten dwutlenek węgla rozpuszczony, po drugie dostarcza nam też te wszystkie składniki odżywcze i wypłukuje z drugiej strony to wszystko, co się w roślinach nagromadziło. Ja w akwariach u siebie mam przeważnie po 2 filtry. W małych 1 duży kubełek. Zawsze mówię, że nie ma czegoś takiego jak nadfiltracja w akwarium słodkowodnym. 5. filtr naprawdę nie spowoduje, że to akwarium będzie się miało źle, wprost przeciwnie. Będzie dobrze. Jakby się dało, to bym montował po 4, prawda? To ma oprócz tego, że inaczej, filtr każdy w pewnym momencie, nawet z przepływem 2000 litrów, w pewnym momencie będzie miał 500 litrów, bo zapcha się, zabrudzi, wirnik obrośnie jakimś śluzem, koszyki się zabrudzą i on przestanie po prostu mieć tak ogromny przepływ. Notabene przepływy tych filtrów są zawsze liczone w pustym kuble, bez żadnego obciążenia. Tak podaje producent. Jeśli więc kupujemy filtr, na którym pisze, że on ma 1000 litrów przepływu, to znaczy, że w laboratorium wsadzili go do tej puszki, w której on jest zamknięty, do korpusu, puścili przez niego wodę i przemierzyli, jak płynie. Z jaką szybkością. Bez koszów, bez wkładów, bez gąbek. I taką pojemność mamy napisaną na pudełku. Jeszcze w czystej wodzie. I taką pojemność mamy napisaną... No, taką pojemność mamy napisaną na pudełku i często się sugerujemy tym, to skoro mamy, prawda, 200 litrów, to weźmiemy sobie filtr do 200-litrowego zbiornika. I okazuje się, że później z tej rureczki ciurczy ta woda. No faktycznie ciurczy, bo na koszu
Na gąbce zebrały się glony, niedojedzone resztki pokarmu, jakieś zgniłe liście. Część już została wciągnięta do środka i na pierwszych gąbkach też one zalegają. W środku mamy włókninę, która też już się zabiła, prawda, mułem i później jest dopiero ceramika i na samym końcu ta woda gdzieś przez to przepływa i faktycznie już nam trafia do akwarium nie 1000 litrów, tylko tak jak mówię 300 albo 400 litrów, bo tak potrafią mniej więcej te filtry pracować. Dlatego jeśli mamy 2 takie filtry, no to wtedy jest zdecydowanie więcej tej wody przepływa. A jeśli mamy 2 takie na 400 litrów w 100-litrowym zbiorniku, no to jest jeszcze lepiej. No więc ja mówię, nie ma czegoś takiego jak nadfiltracja. Stosujesz włókninę w pyłkach? Nie, nie stosuję. Ja nawet z tych Aqueli nowych z prefiltrem wyrzucam prefiltry. Ale nie dlatego, żebym uważał, że to jest zbędne. Wy możecie stosować i stosujcie, bo wy możecie do filtra sobie zajrzeć co tydzień. Albo nawet 2 razy w tygodniu, bo to jest, nie wiem, jedno wasze akwarium albo góra 2. Ja tego nie stosuję u siebie, bo tak jak mówię, mam tych akwariów kilkanaście. Jakbym zaczął wymieniać te włókniny, to bym jeszcze jednego dnia w tygodniu potrzebował. Dlatego ja je powyjmowałem z wygody. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa. To też jest, ja zauważyłem po latach też u siebie, że klienci mają zazwyczaj przerybione zbiorniki. Ja mam przerybione zbiorniki na regale z rybami. Natomiast w akwariach dekoracyjnych mam bardzo mało ryb. Ja tam nie karmię więc ich dużo, nie sypę dużo pokarmu, nie ma dużo tych ryb, nie mam dużo odchodów takich ryb i też na pewne rzeczy mogę sobie pozwolić, ponieważ jak ja mam w 400 litrach 20 otosów i dajmy na to 10 jakichś bystrzyków, to uwierzcie, że jest naprawdę niewiele. Ja się chciałem spytać, jak jest typowe akwarium roślinne, po co częste wymiany wody? Nie ma NO, związków NO, nawozy można sobie sprawdzić, daj mniej lub więcej. Bo rośliny, tak jak i zwierzęta, wypuszczają do wody także hormony. Wszelkiej maści, takie, to się chyba nazywa fachowo inhibitory, które powodują, że inne rośliny cierpią, bo one po prostu rywalizują ze sobą, więc je albo atakują, albo dają sygnał, że po prostu jest tutaj bardzo gęsto, trudny dostęp do pokarmu, trudny dostęp do światła i rośliny sobie regulują same. Na przykład mają dłuższe międzywęźla, to nie tylko dlatego, że mają za mało pokarmu, ale też dlatego, że ich tendencją jest, żeby przetrwać, wyrosnąć ponad, prawda? Większość tych roślin jest roślinami błotnymi, więc one nie będą siedziały tylko w wodzie, będą starały się wyrosnąć. Jak wyrosną ponad wodę, zgubią liście z dołu, bo one już im nie są potrzebne, całą energię będą pompowały w górę. Więc te podmiany troszeczkę oszukują też te rośliny. Poza tym jest całe mnóstwo związków, których my nie jesteśmy testami w stanie wykryć w wodzie, a które cały czas się kumulują i gromadzą. W naturze to wszystko płynie, prawda? Natomiast w akwarium jest jednak zamknięte w szkło. Stąd te podmiany. Tak jak mówisz, te inhibitory po prostu, że jedna roślina blokuje wzrost drugiej. Tak, blokują, tak. Zresztą to chyba jest taki najbardziej znany przykład tego konfliktu pomiędzy, bo się starzy akwaryści zawsze mówili, nie sadzi się zwartek, czyli tych kryptokoryn i żabienic ze sobą, bo to są rośliny z 2 innych światów, tak, i faktycznie tak jest. Naprawdę mam trudność utrzymać w jednym zbiorniku, żeby były i ładne żabienice, i ładne kryptokoryny. Zawsze któreś z nich cierpią. Już nawet nie chodzi o parametry wody, że kryptokoryny w ogóle nie lubią kwaśnej wody, podłoży aktywnych i tych częstych zmian wody. One wolą takie stare zbiorniki, muł, prawda? No to trudno jest sobie to ze sobą pogodzić. To jest taki przykład walki, ale okazuje się, że kryptokoryny generalnie trują dużo roślin. Wiele roślin nie chce z nimi rosnąć. Są bardzo ekspansywne, ale to nie tylko kryptokoryny, bo tak samo bardzo mocno reagują wszelkiej maści nadwódki, czyli te hydrokotyle. Tak, też są bardzo ekspansywne, też przerastają inne rośliny. Taka sama walka. Tak jak w akwarium morskim walczą ze sobą korale, tak w słodkiej wodzie walczą ze sobą rośliny. Więc myślę, że stąd te podmiany wody powinniśmy robić. I z tego względu, a też często ludzie pytają, to już uprzedzę to pytanie, skoro nie ma ryb i wszystko jest dobrze w tej wodzie, jest tyle roślin, to po co taka duża filtracja? No bo taka duża masa roślin powoduje też dużą taką biomasę odpadów. Tam cały czas coś umiera. Rośliny rosną z dołu, dolne liście cały czas gdzieś tam, zresztą widzieliście to na pewno. Piękne rośliny tutaj z zewnątrz, a w środku jak się bierzemy za wycinkę same łodygi.
Prawda? Bo tam roślina tam nie potrzebuje, prawda, liści w takiej grupie. Ona je zrzuca. Całą energię pompuje w stożki wzrostu. No i więc te liście gdzieś tam też nam gniją. One trafiają do filtracji, do filtra i stąd ten filtr musi być też wydatny w akwarium, wydajny w akwarium roślinnym. To chyba tyle, prawda? Więc ta woda, rośliny pomagają oczywiście, woda jest ładniejsza, czystsza, bardziej krystaliczna, ale filtracja musi być. Zresztą wystarczy zrobić mały eksperyment, wyłączyć filtrację w akwarium albo sobie postawić taki akwarium, nie wiem, kostkę na parapeciak, o, tak to się nazywa. Może ktoś z Was miał akwarium na parapecie, prawda? W takim stylu typowym low-techa, prawda? Piasek, ziemia na dole i trochę roślin. I woda w pewnym momencie staje się krystalicznie czysta, rośliny rosną, ale na dole zalega taka warstwa mułu. Skąd, prawda? W zasadzie skąd ona by się wzięła, jak tam na przykład nie mamy ryb, nie karmimy. Właśnie z tej materii organicznej, z tych gnijących roślin, gnijących części roślin. Tak jak w stawie, nie wiem, idziemy się kąpać, woda jest przejrzysta, wydaje nam się, a później to zmącimy nogą i jest muł. Skąd ten muł powstał? No właśnie też z tych gnijących roślin. A jeśli tych roślin mamy 60% całego masy akwarium, no to tego jest naprawdę dużo i ta filtracja powinna być mega wydajna. Czym oświetlasz u siebie zbiorniki? Proszę? Czym oświetlasz zbiorniki u siebie? Teraz już tylko lampami LEDowymi. Nie chcę tutaj robić reklamy, staram się jakoś balansować pomiędzy wszystkimi producentami, natomiast używam Skylightów. Uważam, że to jest bardzo dobra firma, bardzo lubię to światło. Chociaż jest dużo firm, które produkują podobne oświetlenie, natomiast mnie akurat się spodobała barwa tego światła. Szczerze powiedziawszy, jakbym miał możliwość, to oświetlałbym nadal świetlówkami, bo uważam, że nic tak pięknie nie oświetlało roślinniaka jak świetlówki T8. Nic nie dawało takiej pięknej, aksamitnej barwy i takiej miękkości tym roślinom, jak oświetlenie świetlówkami. Zresztą, jeśli ktoś z Was, a na pewno są tutaj posiadacze akwariów morskich i jeśli to zaczynali startować z akwarystyką morską, tam też świetlówki były podstawą i wielu akwarystów do dzisiejszego dnia jeszcze stara się używać świetlówek, mimo że te lampy LEDowe dają ogromne możliwości. Świetlówka pokrywa nam całe akwarium równomiernym światłem. LEDowe światła świecą, jak widzicie na wykresach tego par. One świecą w miejscu bardzo intensywnie, a później to światło takimi falami się rozchodzi w zbiorniku. Natomiast świetlówka świeciła nam na całej długości równomiernie. To, że świeciła także w obudowę, to jest inna sprawa i że żarła bardzo dużo prądu, to też jest zupełnie inna sprawa. Natomiast, tak jak mówię, mam wielki sentyment do oświetlenia świetlówkami i jak byłyby możliwości, to jeszcze chętnie bym sobie poświecił. Natomiast jak ja na swoim roślinnym akwarium w sklepie miałem 8 świetlówek 80W nad roślinniakiem, to ten licznik latał jak szalony. Teraz oświetlają mi dwie lampy po 90 W, czyli 180 W i chodzą na 70%, bo nie ma potrzeby większej i dzięki temu jakoś te rachunki jeszcze jestem w stanie płacić. Natomiast jak miałem kiedyś prawie że wszystkie świetlówki w akwariach, no to było ciężko. To jest 150 na 50 na 50, klasyk, 375 litrów. No i powiem tak, że dają radę, ale to większość lamp LEDowych, tych, których mamy, takich, które są ściśle produkowane do akwarystyki roślinnej, nie musi chodzić 100%. One w większości mają, tak jak mówię, aplikacje i nawet to jest dobre, bo my chcemy, żeby akwarium się świeciło jak najdłużej w domu, prawda? To 10-12 godzin. Uwierzcie, 12 godzin świecenia na 100% to spowoduje, że te rośliny nam po pierwsze wyjdą z akwarium, po drugie my wyjdziemy po pierwszym opłacie z siebie, albo przynajmniej współmałżonek, czy z kim tam mieszkamy w domu. Więc wystarczy, ja zawsze mówię, 6, zresztą też powiem o tym zaraz, 6 godzin oświetlenia mocnego, takiego 100% dla akwarium roślinnego wystarczy. A pozostałe 6 godzin może to być rozjaśnianie się lampy i ściemnianie lampy. Pewnie. U mnie się w sklepie zapalają lampy o godzinie 9 i kończą się palić o 20. No bo mam witrynę, fajnie jest jak ludzie chodzą sobie i zerkają. Natomiast tak, żeby szły pełną mocą, no to tak dziś mniej więcej od 11 do 17.
A tak to sobie delikatnie później przygasają. Zresztą też są fajne efekty dzięki temu, prawda? Bo rano zaczynają niebieskim światłem, kończą zazwyczaj czerwonym, no tak jak w naturze. No, tak staram się to oddać. Co do tego podłoża jałowego, nie? Mówisz, że teraz przechodzisz i częściowo stosujesz z podsypkami. To stosujesz jakieś żwiry, czy bardziej bazalt? Nie, ja jestem wielkim wrogiem bazaltu. Ja uważam, że bazalt to się nadaje na podsypki do ścieżek. Bo ma ostre krawędzie, bo zmienia nam parametry wody. Zmienia nam, proszę? Tak, zmienia nam parametry wody, twardość KH idzie w górę. No, dlatego kwarcowy żwir, jeśli już to kwarcowy żwir jest. Jaka gradacja tego żwiru jest? No ja to w roślinniaku 1,3. Taki drobniutki, prawda? Ale też nie za drobny, więc ten 1,3 to jest taki fajny żwirek. I szczerze powiedziawszy, ja lubię nawet te żwiry, które, jak to mówicie, są barwione, bo to jest taki spiekany żwir ceramiczny, prawda? On jest albo super naprawdę czarny, albo jakiś tam brązy. Oczywiście nie mówię o zielonych, żółtych, niebieskich, żebyście sobie nie pomyśleli. No. No, prawda, tak. Więc ja lubię takie i okrągłe, żeby formy miały taką okrągłą, ale bardzo też lubię naturalne żwiry, takie w kolorze jakichś jasnych szarości, kości słoniowej. Jest całe szczęście, całe mnóstwo takich żwirów. I szczerze powiedziawszy, nie lubię też substratów, choć często klienci kupują, nie lubię substratów z tego względu. Rośliny rosną, prawda? Rozrastają im się korzenie. Niektóre potrafią mieć korzenie na długość całego zbiornika. Jeśli na dole zastosujemy substrat, one są bardzo szczęśliwe, prawda? Bo dojdą korzonkami do tej substancji odżywczej i czerpią z tego pełnymi liściami, prawda? Natomiast każdy ma w pewnym momencie taki problem, że trzeba tą roślinę wysadzić, wyciągnąć, bo nie wiem, bo nam zbrzydła. I zaczynamy ją wysadzać z tego. I ciągniemy te korzenie. I te korzenie wyciągają nam cały ten substrat na wierzch. Za chwilkę się to nam pomiesza ze żwirem, jest już sytuacja nie do opanowania. Dlatego zdecydowanie, jeśli już mi się klient pyta, to mówię, jeśli nie chcemy aktywnego podłoża, decydujemy się na podłoże jałowe, to weźmy sobie tabletki z nawozem, nie kulki glianotorfowe. To też jest, dla mnie to jest zmora, kulki glianotorfowe. Po pierwsze, nie każda roślina lubi kulkę glinotorfową, bo glina i torf dają nam bardzo mocne, ciężkie podłoże. Takie podłoże lubią kryptokoryny, lotosy, apogeotony, takie rośliny, które ciągną przede wszystkim z ziemi. Krynie, nurzańce, one mają ogromny system korzeniowy i większość produktów pokarmowych ciągną z ziemi. Dla nich kulki glinotorfowe są fajne. Natomiast już rotala czy ludwigia, czy alternantera posadzona w takim gliniastym, torfowym podłożu nie będzie zadowolona. Po pierwsze, ona ma delikatne korzonki, nie lubi takiego ścisłego podłoża, ona lubi, żeby te podłoże miały taki fajny przepływ. Dlatego, żeby miały korzenie czym oddychać. Ona zdecydowanie będzie lepiej rosła w podłożu aktywnym albo w podłożu typu, nie wiem, manado, na pewno manado kojarzycie, które jest takie sypkie jak liście na wietrze, natomiast rośliny lubią w nim rosnąć. Lubią, te korzenie są takie, jak wyciągamy roślinę z takiego sypkiego podłoża, to te korzenie są takie białe, czyściutkie, nie śmierdzą, nie ma tam żadnej stęchlizny w nich. To widać, że roślinie się w tym podoba. Dlatego jeśli chcemy wspomóc, to ja wybieram tabletki. Pałeczki nawozowe, tabletki, kapsułki, tego na rynku jest całe mnóstwo. Ja lubię tabletki, bo się rozpuszczają. Nie lubię tych kapsułek w otoczce białkowej, bo one zazwyczaj wypadają nam do góry, prawda? Bo dajemy z odrobina powietrza, my ją sobie wciśniemy, podłoża ona zaraz po 5 minutach pyk na górę, prawda? Zacznie się to rozpuszczać, wylatają takie flupy po akwarium. No nie fajnie jest, dlatego wolę tabletkę. Tabletkę można połamać, wcisnąć sobie pod roślinę, ona się całkowicie rozpuści. Jest fajne zasilanie roślin. I miałem akwarium roślinne przez rok na jałowym podłożu. I co tydzień pchałem te tabletki w to podłoże. Co tydzień. A później nawet co tydzień się okazało za mało, jak tych roślin było dużo. I dlatego wróciłem do podłoża aktywnego. Chociaż bardzo dobrze się zbiornik prowadził. Tylko niestety praca związana z pychaniem tych tableteczek i ilości tych tabletek wciskane pod to akwarium roślinne były takie, że wróciłem z powrotem do podłoża aktywnego. Aczkolwiek jak się da, to proponuję klientom zwykłe żwiry. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy większość moich realizacji, większość zbiorników, które sprzedajemy,
to są zbiorniki takie na granicy akwarium roślinnego i akwarium takiego nature i przeważnie oparte na epifitach, na korzeniach, więc tam nie ma sensu w ogóle dawać podłoża aktywnego. Czasem daję podłoże aktywne jako tą warstwę nośną, czyli jak gdyby zastępuje podłożem aktywnym ten substrat. Aczkolwiek znowu trzeba pamiętać, że będzie kłopot wyciągania roślin, będzie to podłoże aktywne wyłazić nam do góry. No ale czasem trzeba, prawda, bo klient chce mieć tutaj piasek, ładną plażę, epifity na korzeniach, czyli anubiasy, bucefalandry, ale chce też mieć piękne, kolorowe rotale z tyłu. No, prawda, no więc jeśli nie chce tam ładować tych tabletek, no to musimy dać podłoże aktywne. Ale zdecydowanie lepiej będzie Wam się prowadziło zbiorniki na zwykłym żwirze. Fajna. Nadaje się do ogródka, tak. To wiecie, to się wiązało z tego, że nie było inaczej. Nie było kiedyś takich możliwości. Była faktycznie ziemia ogrodowa. Jak się chciało w latach 60. czy 70. prowadzić akwarium holenderskie, to nie było takich możliwości. Zostawała tylko ziemia z ogródka, czy tam ziemia z kretowiska, czy z jakiegoś żyznego pola. I to było po pierwsze. Nie było żadnej alternatywy, więc tylko to można było dać, żeby użyźnić podłoże. No po drugie, nie ukrywajmy się, 30 lat temu w ziemi ogrodowej nie było takiej ilości chemii, jak jest teraz. Teraz kupujemy nie ziemię ogrodową, tylko podłoże ogrodnicze. Tam oprócz ziemi torfu, jest perlit i jest całe mnóstwo nawozów. Jak my to sobie damy do akwarium, to dajemy taką bombę cykającą. To fajnie wystartuje do momentu, kiedy nam trochę tej ziemi gdzieś wyjdzie, a wyjdzie na pewno przy wygrzebywaniu rośliny, przy jakimś poruszaniu i wtedy to wszystko, co tam w tej ziemi ogrodowej jest, ruszy nam do słupa wody i wtedy jest problem. I wtedy już nie znajdziemy, nie skorygujemy tego. Dlatego ja odradzam stosowanie ziemi ogrodniczej. Jak klient chce, to oczywiście może sobie to robić, aczkolwiek też już wiem, że po pół roku wraca i mówi, że faktycznie miał Pan rację. Znaczy, bo to, pamiętam kiedyś z jakiegoś tam czasopisma, tak powiedzmy lat 80., jak były te małe zeszyty, No. tam właśnie była taki cykl na temat akwarystyki holenderskiej. Wtedy jeszcze nie było pojęcia akwarium na ziemi ogrodowej, ale wtedy ktoś polecał z tamtych takich powiedzmy gór akwarystyki naszej krajowej, że najlepiej sprawdza się ziemia leśna, ale z lasów liściastych tylko i wyłącznie, czy nie taka, gdzie jeszcze z domieszką grubego piasku, żeby ta ziemia nie była taka pusta i zwarta i żeby była lepsza cyrkulacja. No ale to wtedy też nie było takiej chemii w tym. Nie? No właśnie, ja myślę, że problem... Jeśli kupujemy jakąś ziemię ogrodniczą, to w tamtym roku do pomidorów kupowałem. Jasno jest napisane, że może zawierać ślady fungicydów na przykład. No, tak. I teraz nawet weźmiecie sobie ziemię z ogródka. A przepraszam bardzo, tam deweloper 5 lat temu zakopał, prawda, wszystko, co mu z tej budowy pozostawało, prawda? Więc tak to wygląda. Ja myślę, że nie sama ziemia jest zła, tylko to, że ona jest skażona. Tak, tylko ten balast właśnie, który tam... Takie gdzieś, że ktoś z torfowisk coś no. i pakował. To są takie przemysłowe komposty teraz. Tak, więc myślę, że... Umowę z zielenią wiejską i tam wszystko pozbierają, przebiorą, zadają, że wszystko... No właśnie. Po kilku latach to jest kompost, no to pakuje jako taką do kwiatku ziemię, nie? Więc właśnie... A tam się wszystko przerobiło, metale ciężkie, nie wiadomo. Cała chemia dokładnie, co tam było wlane, nie wiemy i to jest... No. Więc takie jest moje zdanie o ziemi ogrodowej. Znaczy, jak mówię, da się zrobić wszystko. Ja nie mam jakiejś wiedzy, że tylko to, co ja mówię, jest dobre i tylko ja mam rację. Zawsze to powtarzam i na filmach, i w rozmowach z klientami. Mało tego, czym dłużej się tym zajmuję, tym cały czas zdaję sobie sprawę, że nie wiem, albo zdaję sobie sprawę, że ja mam szczęście po prostu, że startując ten kolejny zbiornik udało mi się, jakoś to wszystko dobrze porobiłem i się nie wysypało. Nie dlatego, że tak po prostu, tylko po prostu tak tym razem się jeszcze udało i wszystko poszło dobrze. Wracając do zawożenia węgla, skłaniasz się ku opcji podawania go 24 godziny na dobę, czy tylko w okresie świetnym?
Właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Podawanie dwutlenku węgla w akwarium. Ja u siebie w zbiornikach w sklepie i przez całe życie podaję dwutlenek węgla cały czas, 24 godziny na dobę. Natomiast klientom mówię, że jeśli mają taką możliwość, niech się zaopatrzą jednak w reduktor, który ma możliwość wyłączania go na noc. Dlaczego? Po pierwsze, sam efekt przyduchy, czyli to, że musimy sobie ryby podusić. Nie każdy tego dwutlenku węgla używa przez 15 lat. Dla większości ludzi to jest coś nowego. Będąc chcieć zrobić dobrze, zrobią sobie krzywdę. Nie każdy w akwarium ma dużą liczbę roślin i nie każdy ma dobrą cyrkulację i dobre natlenienie wody. Ten dwutlenek węgla potrafi zadziałać jak największy morderca, bo klient kupi sobie zestaw, pan w sklepie mu powiedział, dajemy 24 godziny na dobę. Jeden bąbelek ustawić na sekundę. To już jest pierwszy moment. Ta sekunda naprawdę, uwierzcie, potrafi u jednego trwać raz, dwa, trzy, a drugiego raz, dwa, trzy, a u innego jeszcze raz, sekunda. Prawda? Samo liczenie. Sama jakaś, nie wiem, zła kalibracja spowoduje nam, że tego dwutlenku węgla trafia więcej do akwarium. Mało to akwarium jest nowe, te rośliny jeszcze gdzieś tam zaczynają nam dopiero rosnąć. Tam nie ma ani jakiejś dużej zawartości tlenu, bo te rośliny jeszcze tego tlenu nie wyprodukowały. Zazwyczaj nie ma napowietrzania. Zazwyczaj ta cyrkulacja wody jest taka, że góra nie faluje, prawda, bo ludzie nie lubią, że tam chlapie, więc jest tak spokojnie. I nagle ten dwutlenek węgla przez 24 godziny chodzi, my tam wpuścimy ryby, pierwsze ryby nasze, prawda, bo to jest, tak zakładamy, że to jest nowo założony zbiornik, no i skończy się to tragedią. Więc ja już z ostrożności mówię klientom, żeby na początek swojej przygody z dwutlenkiem węgla podawali go tylko w okresie świecenia. Bo bezpiecznie, nie dlatego, bo ja nie wiem na dobrą sprawę, jak jest z tymi wahaniami pH. Bo to przede wszystkim też o to chodzi, prawda, że nocą pH samo z siebie spada i dlatego jeszcze jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to my jeszcze powodujemy, że to pH bardziej spadnie. Taka była. Przy dużej masie roślin one też w nocy uwalniają. Też uwalniają dwutlenek węgla, dokładnie. Więc boimy się o to, żeby ryby przeżyły i lepiej zakręcić na noc. Druga sprawa, no jak zakręcimy na noc, to ta butla na dłużej starcza. Teraz można użyć kontrargumentów, że jednak dużo więcej tego dwutlenku węgla pójdzie w dzień, żeby nasycić tą wodę z powrotem tym dwutlenkiem węgla. Jeśli się podaje przez cały czas, to ta woda jest mniej więcej nasycona tak samo. Można by tak dyskutować o tym. Ja podaję u siebie 24 na dobę, ale podaję bardzo mało tego dwutlenka. U mnie... Też o tym, że masz duże zbiorniki z małą obsadą ryb. Właśnie. I to miałem następnie powiedzieć, ale tak, wracając do tego, ja mam duże zbiorniki z dużą ilością roślin, z małą obsadą ryb. U mnie przyducha nie zauważyłem, żeby wystąpiła. Owszem, kiedyś mi klient pokręcił ustawienia, znaczy nie klient, tylko dziecko i rano wszystkie ryby były nieżywe, bo nie zauważyłem, że tam leci, prawda, jak w Soda Stream, ale to są takie niestety wypadki. Natomiast, żebym zrobił to świadomie, to nie zauważyłem. Natomiast jeśli mam jakiekolwiek obawy, to lepiej wyłączyć go na noc. Naprawdę. Ja nie powiem, że nie wiem, rośliny będą niewdzięczne. Wszystko nam się rozsypie, bo wyłączymy akwarium na noc. Nie. Nie korzystają z tego. Nie korzystają z tego, więc możemy zakręcić. Ja sobie podaję u siebie w akwarium faktycznie jeden bąbelek na sekundę, albo inaczej. Kieruje się wskazaniem tego indykatora, czyli tego malutkiego szklanego urządzenia, którego zapewne widzieliście w akwariach, w którym jest wlany płyn, który zmienia kolor od niebieskiego do żółtego i pokazuje nam, jakie jest stężenie dwutlenku węgla w wodzie. Ja zazwyczaj patrzę na ten wskaźnik i też klientom polecam patrzenie na ten wskaźnik, bo to jest taki pierwszy sygnał, że tego dwutlenku węgla jest za dużo. Jak nam się to zbliża w stronę żółtego, to po prostu zakręćmy ten dwutlenek węgla, spowodujmy, żeby woda w akwarium była lepiej natleniona, nawet nie wiem, jeśli mamy taki kłopot z przyduchą, to po pierwsze, co nie wymieniajmy wody, bo to zazwyczaj ludzie pierwsze się chwycają za wymianę wody. To jeszcze będzie gorsze. Włączmy napowietrzacz, jeśli mamy. Jeśli nie mamy napowietrzacza, wyciągnijmy tą deszczownię, żeby tam wodę chlupało, żeby jak najszybciej usunąć ten dwutlenek węgla z wody. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, którą też chętnie posłucham waszego zdania, bo ja zazwyczaj przez tyle lat, jak to mówiłem, że w akwarium roślinnym nie powinno być napowietrzania,
bo napowietrzacz wytrąca dwutlenek węgla. Aczkolwiek od jakiegoś czasu przeczytałem kilka artykułów i okazuje się, że to nie ma nic ze sobą wspólnego, że napowietrzanie w postaci takich bąbelków i dwutlenek węgla, który jest podawany w wodzie, do wody przez butlę, jak gdyby zupełnie ze sobą nie kolidują. Znaczy może, mówimy tutaj o dwóch gazach. No właśnie. Mamy rozpuszczalność poszczególnych gazów w cieczy. Każdy gaz w danej objętości cieczy i w danej temperaturze jest w stanie się rozpuścić tylko do jakiejś zawartości. I tutaj nie działa to na zasadzie takiej, że jedno wyprze drugie, prawda? Jeśli wysycimy wodę dwutlenkiem węgla, to nie będzie miejsca na rozpuszczenie się tlenu. Nie. To byłoby takie uproszczenie, ale takie, ono długo tak chodziło, prawda, że nawet ja to powielałem, w pewnym momencie przestałem. To powielali chyba wszyscy. No natomiast jeśli zapoznasz się z chemią gazów albo cieczy, nie? Z fizyką, to jest pojemność, w której rozpuścimy gazy. Jest ogólna, w której rozpuścimy wszystkie gazy, czyli azot, tam i te, które występują w wietrzu atmosferycznym, ale w takiej wodzie, w której żyją ryby, to nie będzie tak, że jeśli rozpuścimy tyle dwutlenku węgla, to już nie nie starczy miejsca dla tlenu, albo ten tlen wyprze nam dwutlenek węgla. Więc tak uproszczając, to można sobie poszukać takich artykułów i poczytać, jak ktoś chce taką wiedzę zdobyć. Natomiast prosta sprawa. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Tutaj zrewidujmy to. Ja przez długi czas mówiłem, żeby tego nie robić, że nie dawać napowietrzacza, bo to bąbelki, to będzie, tutaj podajemy dwutlenek węgla. Nie. Przekonałem się, że to faktycznie jedno drugiemu nie szkodzi. Więc jeśli kochamy bąbelki, to sobie puśćmy te bąbelki. Mało tego. Akwarium, w którym jest dany nawet taki zwykły napowietrzacz, szczerze powiedziawszy, czasem lepiej dojrzewa. Szybciej dojrzewa, bo jednak to nasycenie tlenem sprawia, że te procesy... Tak, bo bakterie potrzebują tlen. lepsza jest biologia. Dokładnie, więc... Tak, wracając do tego węgla, to sobie można zrobić bardzo prosty eksperyment. Masz taki indykatorek, nie, który ci tam robi zielony. Jeśli wrzucisz mu napowietrzacz, to on się nie zrobi niebieski. No, dokładnie. Więc można podawać, natomiast jak chcecie podawać go, podajcie go bezpiecznie. Podajcie go bezpiecznie. Teraz, szczerze powiedziawszy, różnica pomiędzy reduktorem z elektrozaworem a bez to jest chyba 50 czy 60 zł. Więc jeśli jest taka możliwość... Proszę? Tak? No. A masz jakieś do polecenia elektrozawór? Żadne. No właśnie, one się robią knoci. Ta cewka się po prostu często knoci, bo jest dziadowska i chińska. No prosta sprawa. Więc jeśli mamy to na gwarancji, to naprawiajmy, a później podobną tę cewkę też za jakieś grosze można kupić i sobie wymienić. Albo liczyć na to, że trafimy na dobry model. No, Spokojnie możesz kupować całe elektrozawory. 230. Bez problemu utrzymuj. to jest fajne wśród akwarystów, że zawsze się znajdzie jakiś fachowiec innej dziedziny, który potrafi tą swoją dziedzinę umieścić w akwarium. Dlatego to było zawsze fajne na spotkaniach akwarystów, że przyszli pogadać o akwarium, a okazało się, że dom będą budować za chwilę, prawda? Bo tu się znalazło to towarzystwo, prawda? Albo jakiś interes wspólnie zrobili. Najczęściej bimber, prawda? Bo to bardzo blisko, prawda? Jest wszystko, żeby można to było zrobić. A powiedz jeszcze o tym dwutlenku węgla, nie? Uważasz, że na przykład rozpuszczanie go przez spieg lub przez jakiś reaktor jest jakaś twoim zdaniem różnica? Jak rozpuszczałem przez taki reaktor, rozpuszczałem... Zbudowany reaktor właśnie z filtra narurowego, nie? No, dokładnie. No to fajne było, bo nic nie było, żadnych bąbelków w wodzie, natomiast ten reaktor ciągle ten dwutlenek wypychał wodę, później zaczynało ślumpać i mnie to denerwowało. Jak miałem te miksery, które montuje się na wężach od filtrów, to fajnie się rozpuszcza, to jest ciche, nie ma żadnego odgłosu, nic nie widać w akwarium, ale jak podkręcimy trochę więcej dwutlenku węgla, to nam z wylotu filtra leci woda gazowana, prawda? Pełno takich nierozpuszczonych drobinek. No więc to też B. I ostatnio wróciłem do najnormalniejszych w świecie spieków takich wiszących, tylko że staram się wybierać stalowe
bo te stalowe są wielokrotnego użytku, bo te stalowe dyfuzory zazwyczaj są rozkręcane i ten kamień, jak się zabrudzi, zatka można wyrzucić, kupić nowy, włożyć i ten dyfuzor nam funkcjonuje przez wiele lat. A szklane, no niestety, jak ten kamień się zatka, to raz go może wyczyścimy, później już jest ciężko, a na końcu rozbijemy ten dyfuzor i tak ląduje w śmietniku i tak, a my na pogotowiu, bo się potniemy. Więc ja wróciłem do tych wiszących takich fajeczek, prawda, najczęściej spotykanych i szczerze powiedziawszy jest mi najwygodniej. Jeszcze jest jeden plus dodawania przez taki dyfuzor. Mniejsza szansa na zalanie mieszkania, bo jeśli tniemy węże od filtra, żeby zamontować grzałkę przepływową, do tego ten mikser i jeszcze jakieś 2 filtry naurowe, to mamy nie 2 połączenia wąż i rurka, tylko 8, prawda? I z każdy możemy nie dokręcić, każdy może przeciekać i każdy możemy sprawić, że zalejemy mieszkania, więc sąsiada na dole. Więc to jest takie moje spostrzeżenie z użytkowania akwariów. Czym mniej udziwnimy, tym lepiej. No, nie ma ryzyka bez zabawy, tak. Ja mogę sobie tak powiedzieć, nie ma dnia bez zalania sklepu. Jak robię podmianę, to zawsze mi się wyjdzie, bo tu wrzucę wąż, prawda, ja podaję wodę z beczek, pompą, no i się napełnia to akwarium. Przyjdzie klient, zagadamy się za chwileczkę, panie Tomku, bo tam panu woda leci. No leci, no bo nie zakręciłem, to leci, prawda. Ale tak jak mówię, pode mną nie ma nikogo, mogę sobie na to pozwolić. Ewentualnie wypłynie woda na ulicę, bo mamy na parterze. Kiedyś zostawiłem osmozę lejącą się do beczki, a to był długi weekend majowy. No, ale pod spodem jest piwnica, której nikt nie używa, wszystko ładnie wsiąkło. To ja nawet piwnicy zdążyłem zalać. No, W piwnicy przyszedł 24 grudzień, przyjechał szwagier tam, nie wiem, o 13, ja dolewałem wodę do akwarium, pogadaliśmy sobie, poszliśmy na wieczerze do góry, 21 sąsiad dzwoni. Żona odbiera, mówi, Paweł, co? No dosłownie do ciebie, bo tam chyba polewają. No jak spokojnie, panie, na dół zleciałem, patrzę, nie polewają wódki, tylko polewa się moje akwarium przez całą jest 5 cm wody. No więc poza tym, no każdy akwarysta kiedyś zalał mieszkanie, no nie ukrywajmy się. Nie, prawda? No, ktoś nie zalał? No właśnie. Więc ten temat nam nie jest obcy. No dobrze, no nie wiem, pytajcie jeszcze, bo chyba taka rozmowa jest dużo fajniejsza niż taki gościu, który ględzi głupoty. Takie białe czasami się daje, nie wiem, wygląda to jak właśnie dyfuzor z CEO, ale to jest jakieś takie, nie wiem. Heroes Doctor. O, nie wiem, sam nie wiem co to jest. To jest urządzenie, które jak producent powiedział, ma zwalczać glony. To jest, nie jest to ozonator, jest to jonizator wody, prawda? Ktoś mądry pewnie by powiedział, jaka to jest reakcja, co tam się dzieje. Ja powiem tak, przez taką malutką siateczkę przepływa prąd elektryczny, z tej wody wytrąca się tlen aktywny i ten tlen niby sprawia, że nie ma w akwarium glonów i akwarium funkcjonuje pięknie i nie mamy żadnej plagi i wszystko jest cudownie. Podobna zasada działa, podejrzewam, że chodzi o to samo, co przy podawaniu wody utlenionej, dokładnie. Tak. Stopniu utlenienia, który powinien niszczyć strukturę tego. Dokładnie, więc niszczy, dokładnie, tak jak woda utleniona, on zniszczy niektóre rodzaje glonów pływających, jakieś bakterie, które tam pływają, zniszczy, jeśli mamy, tak, jeśli chodzi zbyt często i zbyt dużo biologii w akwarium, później skrzela rybą, a później nawet i rośliny. Same plusy. Znaczy generalnie tak, jak ich używałem w akwarium, woda była, czy była czystsza? Ja nie mam problemów z czystością i przejrzystością wody, ale to jest znowu związane z osmozą. Natomiast faktycznie miałem wrażenie, że jest czystsza. Nie śmierdziała, nie było tego stęchliznowatego zapachu, zwłaszcza w takich zbiornikach typu paludarium, prawda, niziutkich. To faktycznie działało. Natomiast oprócz tego kiedyś przekręciłem i nie chodził w tym cyklu, prawda, tam chyba, nie wiem, godzina pracy, 2 godziny luzu, tylko chodził non-stop i ryby wszystkie zdechły. Więc to było takim mankamentem, ale największym mankamentem okazał się jak zwykle mankament ekonomiczny. Ta membranka, siateczka wytrzymuje w wodzie z akwarium około 6-8 miesięcy. Później nadaje się tylko do wyrzucenia, trzeba kupić nową. Nowa kosztowała połowę urządzenia. Jak urządzenie kosztowało 300 zł, to ta siateczka kosztowała 150. Pół biedy. Można było u kolegów Chińczyków kupić trochę taniej. Ale okazało się, że każdy nowy model, który wychodził,
Już nie pasowały te wcześniejsze siateczki. Więc w zasadzie co roku trzeba było kupować urządzenie za 350 zł. Z punktu widzenia handlowego może dobrze, ale ja nie oszukuję klientów i jak mi coś nie działa i nie podoba się, to nie będę tego sprzedawał. I taka się skończyła moja przygoda z tymi urządzeniami Heroes Doctor. No niestety, nie wszystko się sprawdza. A wiem, że ludzie to robią z sitka, to nie jest i ładowarki do telefonu. Powiedz coś o mineralizacji i o sposobach nawożenia. O, no mineralizacja. Jak używamy wody, jeśli używamy wody z RO, z filtra odwróconej osmozy, to używamy wody, która jest wodą martwą, prawda? Jak przyjdzie z filtra osmozy, to zazwyczaj jej przewodność to jest około 6-8 mikrosiemensów. Tak, a jeśli przepuścimy przez żywicę, no to mamy wodę 0,0, czyli prawda, czyste H2O, bez żadnych domieszek. Natomiast nie jest to woda do życia w żaden sposób. Nic w tej wodzie nie będzie żyło ani pływało, bo ta woda działa jako spuszczalnik. Wyciągnie wszystkie minerały, żeby się nasycić, bo natura nie znosi takiej próżni, prawda? Więc ta woda będzie dążyła do tego, żeby osiągnąć swój taki stan fizykochemiczny, czyli wyciągnie te minerały, których nie ma z otoczenia. Dlatego dygresja, nie trzymamy nigdy wody z RO w kubełkach innych niż kubełki PET, przystosowane do trzymania żywności. Tylko butelki przeznaczone do wody, ewentualnie pojemniki przeznaczone do przetrzymywania wody. Z każdego innego wiaderka kupionego w Castoramie, budowlanego czy takiego do mopa, woda mineralna wyciągnie chemię i potrafi zatruć akwarium. Też się na tym przekonałem. Trzymałem wodę w takich zwykłych karmach, tych karmowych wiaderkach po karmie z Tropicala. I któregoś dnia zrobiłem podmianę w akwarium i wszystko fikło, bo przetrzymałem tą wodę nie 3 godziny, tylko chyba 3 czy 4 dni. Stwierdziłem, że to. Zacząłem później wgłębiać temat i ona faktycznie działa jako spuszczalnik. Wyciągnie to, co i tak się z takich plastikowych rzeczy utlenia. Ona to zrobi szybciej. Ale wracajmy do mineralizowania. Taką wodę należy zmineralizować. Dużo klientów popełnia też ten błąd, że dla mnie to jest błąd. Mieszamy wodę zdemineralizowaną z wodą kranową. Czyli nadal dodajemy syf, tylko troszkę mniejszy. Więc jeśli już się zdecydujemy na robienie akwarium na wodzie zdemineralizowanej, to użyjmy do tego mineralizatora, czyli takiego preparatu, który tą martwą wodę zaopaczy w pierwiastki potrzebne do naszego akwarium. Przede wszystkim są to związki wapnia i magnezu. A coraz częściej też do tego są dodawany jest jeszcze potas i jeszcze jakieś mikroelementy w malutkich ilościach. Ale jest to woda przystosowana konkretnie pod akwarium. I te mineralizatory też są mineralizatorami ściśle do akwariów roślinnych, są mineralizatorami takimi ogólnymi i są też mineralizatorami pod względem ryb. Na przykład mamy mineralizator do ryb z jeziora Tanganika, mamy mineralizator do ryb z jeziora Malawi, mamy mineralizator dla paletek, więc są też tak już przystosowane, żebyśmy stworzyli tam dobrostan dla danych zwierząt. My oczywiście używamy w akwarystyce albo takich ogólnych, one są w postaci albo proszku, albo płynu i ewentualnie takich stricte pod rośliny. Tego jest całe mnóstwo dostępnych produktów na rynku. Ja osobiście używam produktów WIF. Boże, nie WIF, tylko WIMI. Mineralizator WIMI. Taka duża pucha białego proszku, który trzeba... Ale tam potasu jest dużo. I jest dużo potasu, więc trzeba tylko sobie zweryfikować, żeby go później nie dodawać. Natomiast tak jak mówię, tych mineralizatorów jest całe mnóstwo. Bardzo długo używałem też mineralizatora z Qualdropu, używałem mineralizatora z Sichema, tamten to ma w ogóle potasu gigantyczne, bo to zupełnie inny styl prowadzenia zbiornika. No właśnie, i teraz byśmy się powinni zagłębić w to nawożenie. Ale sposobów nawożenia jest całe mnóstwo. Niektórzy trzymają bardzo niskie parametry, niski potas i wszystkie parametry bardzo nisko, drudzy trzymają znowu bardzo dużo, a jeszcze inni suplementują pewne rzeczy. Tych metod nawożenia jest całe mnóstwo. Trudno mi powiedzieć, bo też nie jestem do tego po pierwsze przygotowany, bo sam bym musiał się zagłębić i przypomnieć sobie dokładnie te metody. Natomiast... No to powiedz tak, jakbyś rozmawiał z klientem, który do Ciebie przyszedł i tam... Weźmie Pan sobie tą butelkę, będzie Pan dodawał 3 kliknięcia i będzie dobrze. Nie, no oczywiście żartuję. A widzisz. Blikiem chciałem płacić. Blikiem chciał płacić.
Nie. To ja bym powiedział tak. Ja zalecam trzymanie tych niższych parametrów. Czyli robimy miękką wodę, zakładamy sobie, prawda, że mamy dostęp do RO, więc mineralizujemy. Mineralizujemy sobie mineralizatorem około 10 GH. Może być też troszeczkę mniej, od 6 do 10 GH, czyli twardości ogólnej. Większość mineralizatorów jest tak sprzężone, że twardość węglanowa, czyli ta druga twardość, jest już ustawiona przez mineralizator. Czyli jeśli dodamy 10, jeśli zrobimy sobie wodę, która będzie miała twardość ogólną 10, to mineralizator już sam z siebie ustali nam KH na jakieś wartości. I jeśli chodzi o WIMI, to jest tam chyba 1,4, tak? Michał, pamiętasz to dokładnie? Tam jest chyba 1,6, No, a inny mineralizator, znowu na przykład taki bardzo prosty mineralizator z AquaArtu, to ustali nam, jeśli zrobimy GH10, to KH będzie tak jak przykładowo, jak powinno być książkowo, połową tej wartości, czyli będzie miał KH5. Więc jak sobie już ustalimy te wartości, no, przepraszam, bo to miało być tak jak ja robię, no to ja mówię klientowi, skupmy się na tej twardości GH10. GH10 i KH2, prawda, bo robimy akwarium roślinne. To jak Pan sobie tą wodę w ten sposób ustawi, to ja bym zalecał, żeby wartość potasu nie przekraczała 15 mg na litr, a wartość azotu nie była większa niż 10. Fosfor na podłożu aktywnym będzie niewykrywalny, ale powinien być mniej więcej 1/10 wartości NO3. I starajmy się to osiągnąć. Będzie to ciężkie do osiągnięcia w testach, bo podłoże aktywne oczywiście przekłamie nam to. Ale jeśli mamy na przykład do tego żwir jakiś tam kwarcowy, no to w zasadzie tyle nawozu, ile dodamy, powinno nam w wodzie zostać. I starajmy się trzymać tych wartości. Wszystko byłoby fajnie, gdyby się tak to dało zrobić książkowo. Ale wiadomo, że nie będzie, bo na przykład jeśli mamy troszkę więcej ryb albo troszkę bardziej nakarmimy, no to NO3 nam troszkę bardziej pójdzie do góry. Pójdzie nam też PO4, czyli fosforany, bo gdzieś tam nam zbutwiały jakieś rośliny, one się tam rozkładają i te fosforany też idą do góry. No więc te testy na samym początku, jak zaczynamy, będzie Pan musiał robić częściej. Jak Pan ma możliwość, to nawet co 3 dni Pan sobie robi, niech Pan obserwuje to akwarium i zapisuje wyniki. A jeśli nie, to przynajmniej zawsze przed kolejną podmianą zrobić sobie ten test i zapisać jego wynik. I obserwować, jak nam się to zmienia. Bo jeśli robimy tych pomiarów, nie wiem, 20 pomiar i co tydzień zapisujemy, to my widzimy, jak to akwarium przez te 20 tygodni nam pochłaniało te pierwiastki, jak to się nam rozwijało. Bo oczywiście, czym będzie więcej roślin, tym tych parametrów w wodzie, tego azotu i tego fosforu i potasu będzie nam ubywać. Więc my będziemy musieli je zwiększać, suplementację lub zmniejszać lub redukować, prawda? Bo nie wiem, okaże się, że azotu mamy cały czas za mało, a wszystkich pozostałych parametrów jest dużo. Choć nie powinno. Raz w tygodniu, czy masz to rozbite? Ja codziennie, no tak, dużo producentów pisze, że nawożenie można nawozić raz w tygodniu po podmianie. I to nie jest błąd. Natomiast zadajmy sobie pytanie, czy my się raz w tygodniu najemy wystarczająco na pozostały tydzień? No nie, lepiej będzie, jak będziemy codziennie jedli, więc ja wolę nawozić akwarium codziennie. Mniejszymi dawkami, jeśli nie wiemy, jak to zrobić, producent zawsze pisze, że dodajemy, nie wiem, 5 ml na 100 litrów wody, podniesie nam wartości. Ci lepsi producenci piszą o ile, a ci inni po prostu napiszą, że dodawaj, nie wiem, jedno kliknięcie na 40 litrów wody. Raz w tygodniu, prawda? No więc wartałoby sobie to podzielić, prawda? Przynajmniej na te 5 czy 6 dawek. Ciężko jest jedno kliknięcie podzielić, ale na to też są sposoby. Można rozpuścić w wodzie destylowanej. Można się zaopatrzyć w szczykawkę insulinówkę, która ma 1 ml podzielony na 10 i też sobie to podzielić. No i właśnie, i to jest też ciekawy temat. Pompa nawozowa, czy nam to ułatwi, czy nie ułatwi. Dużo jest... No właśnie. O właśnie, no Michał, jak to wszyscy, każdy akwarysta, każdy kto to stosował, to wie jak to jest. Pompy nawozowe i wszystkie urządzenia mechaniczne w akwarium sprawiają, że nas to troszkę odmurza, zapominamy. Kupimy sobie nawozy polilitrowe, zamontujemy to na pompę, ustawimy dozowanie, dajmy na to, że ustawiliśmy dobrze i dajmy na to, że nie ma żadnego błędu. No i
Przychodzimy, patrzymy na to akwarium, zawsze jest ładnie, prawda? Pompa sobie idzie, cały czas dozuje i tak. Albo zapomnimy, jeśli nie mamy komunikacji z pompą, że nam przypomni, że się płyn kończy, to zapomnimy. Jeden płyn się skończy, prawda, bo tego dajemy 10 ml, a drugiego dajemy mililitr. Jeden się szybciej skończy i do akwarium przez tydzień albo przez 2 tygodnie, bo tyle sobie zapomnieliśmy o tym nawożeniu, leje się na przykład tylko sam fosfor albo tylko sam azot. Bardzo łatwo sobie zapomnieć i rozregulować zbiornik. Ja osobiście pompy nawozowe stosuję tylko w akwarystyce morskiej. Nigdy żadnego akwarium nie spiąłem, roślinnego, słodkowodnego nie spiąłem pompami i odradzam to klientom. To jest łatwy sposób na to, żebyśmy sobie zapomnieli. Poza tym kalibracja to też jest inaczej. Te nawozy, no nie ukrywajmy się, krystalizują się, gdzieś zatkają wężyki, te przepływy będą inne i będzie nam się tam działo dużo różnych rzeczy. A jeśli codziennie jednak musimy tą szczykawką nad tym akwarium się nachylić i dodać, czy tą pompeczką, to pamiętamy o tym, prawda? I widzimy, ile dodajemy. Jak się dodaje to pompa, tracimy troszeczkę nad tym kontrolę. To tak samo jak z automatycznym karmikiem. Ja też jestem wielkim przeciwnikiem automatycznego karmika dla ryb. W końcu mamy akwarium po to, żeby z nim obcować, a nie po to, żeby wszystko mechanicznie tym akwarium sterowało. Powiecie, że wyjazd na wakacje. 2 tygodnie dla akwarium bez karmienia nie jest niczym strasznym. No chyba, że mamy ryby, prawda, które po prostu żrą. To wiadomo, to jest inna rzecz, ale w takim mówię akwarium domowym. No właśnie, przecież zapominamy, one w naturze nie dostają jedzenia 3 razy dziennie, prawda? Tylko muszą sobie go znaleźć. Druga sprawa, akwarium tam nie jest jałowo. Tam żyje w podłożu mnóstwo rzeczy. Żyją nicienie, żyją jakieś tam inne paskudne rzeczy. Ryby sobie to wynajdą i zjedzą. Nawet malutkiego ślimaka zjedzą. Jak głód im zajrzy do tyłka, to nawet obgryzą te jajka z tego ślimaka. Poza tym zawsze zostają rośliny gnijące, tym też się pożywią. To nie jest tak, że wyjedziemy na 2 tygodnie i zostaną rybki bez jedzenia. Poprosimy wujka, żeby przyszedł nakarmić, a on miał przychodzić codziennie, ale zapomniał, musieli przyszedł raz w tygodniu, ale mówi, daj mi tą porcję na 14 razy. I ryb z pół pudełka. To na to zawsze uczulam klientów. Nie dopuszczać postronnych osób do swojego akwarium. Naprawdę im się nic nie stanie. Natomiast tyle zbiorników, ile padło od tego, że się sąsiad, babcia, mama, tata zajmowali tym akwarium, to można po prostu policzyć, nie wiem, książkę napisać o tym. To jest zawsze największy problem. Nie dotyczy to oczywiście akwarium morskiego, bo tutaj jest zupełnie inna sprawa, ale nie o morskim akwarium dzisiaj rozmawiamy. Karbo dodajesz? Czasami. Dodaję tak raz w tygodniu w akwariach, gdzie mam jakiś problem z glonami albo gdzie na przykład nie podaję dwutlenku węgla, bo nie we wszystkich akwariach podaję dwutlenek węgla. Mam takie kilka akwariów, w których nie ma tego dwutlenku węgla, bo tam rosną jakieś mało wymagające rośliny, więc troszeczkę tego karbo dodaję, natomiast nie uważam, że jest to jakaś recepta na sukces to karbo, no bo jest to trucizną. Nie ukrywajmy się, jest to też trucizną i też jeśli przedawkujemy, to zabijemy sobie obsadę, a jeśli przedawkujemy bardzo, to zabijemy sobie rośliny nawet, bo tak też potrafi to zrobić. Więc to dozujmy, ale tyle, ile pisze producent. Z tym przedawkowaniem na glony to jest taka dyskusyjna sprawa, bo łatwo przedawkować trochę więcej niż nam się wydaje. Jaka jest bezpieczna dawka tego karbo? Zawsze wydawało mi się, że podwójna dawka karbo, do którego zawsze miałem dostęp, jest ok. Do momentu, kiedy nie zmieniłem producenta i nie zadziałała rutyna. Tam się okazało, że podwójna dawka jest już dawką śmiertelną dla ryb. Mówię teraz o karbo z Azo. Uczulam Was też, to jest bardzo fajne karbo, bardzo fajna firma, ale karbo jest mega silne. Ja skończyłem z zamordowanymi rybami i z wizytą u okulisty i z 2 tygodniami przyjmowania sterydów i opaską na oku. Bo dodając prysnęło mi w oko. Wziąłem szmatkę, przetarłem się, co mi tam. Piekło mnie przez całe popołudnie, a rano się obudziłem z takim limem, że nic przez to nie widziałem. I trzymało przez 2 tygodnie. Dlatego od tego momentu bardzo ostrożnie podchodzę do karbo. Zawsze mówię, nie przedawkowywać, jeśli nie ma potrzeby. Na glony są preparaty, a najlepiej znaleźć przyczynę powstawania tych glonów. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast karbo nie jest jakimś takim panaceum. Popaliłem całe mnóstwo roślin, bo spryskam karbo, zostawię na minutę, to fajnie przetrawi. Tak, tylko że minuta okazała się 10 minutami i po ptokach.
To już było za długo, więc unikam. Dodaję dawkę taką, prawda, jak daje producent, w takich zbiornikach, w których nie ma CO2. Jeśli jest CO2, nie ma sensu dublować, więc tylko w takich wypadkach. Słucham jeszcze jakieś pytania? Aktywne podłoże, mniej więcej ile u Ciebie tak utrzymuje? Aż mi się akwarium nie znudzi. Mam akwaria, które mam to podłoże 4-5 lat, najdłuższe. To znaczy ono było na takiej zasadzie, że na przykład robiłem jakieś zmianę aranżacji, więc grubym wężem górę podłoża ściągam, ale jeśli nie chcę całkowicie akwarium zebrać, to później sobie worek albo 2 worki dosypę podłoża. Tylko trzeba to zrobić delikatnie, są na to sposoby. Natomiast nawet jeśli przestanie mi to podłoże pracować, nie zmienia już mi parametrów, nie obniża pH i nie obniża KH, ja się tym nie przejmuję, bo znowu wracamy do momentu. Ja używam RO i mineralizuję, więc ja nie potrzebuję tego, żeby mi podłoże zmieniło twardość wody i nie potrzebuję, żeby mi to zmieniło kwasowość wody. Dlatego u mnie podłoże, póki jest czyste na tyle, że nie pyli i nie wylatują z niego jakieś brudy, to dotąd w akwarium jest. Często mi się nawet zdarza tak, że to stare podłoże, jak robię zmianę aranżacji, ale nie taką zasadę, że wszystko wywalam, tylko nie wiem, znudziła mi się część roślin albo jakiś układ, to część tego podłoża zgarnę, zasypę później żwirem i ono nadal tam jest, bo w nim żyją bakterie, w nim tam trochę dobra też jest. Przysypę żwirem i tak zostawiam, jeszcze funkcjonuje. Dlatego mam takie zbiorniki, że mają, odkąd postawiłem w sklepie, zresztą nie wiem, ktoś z Was tam jeszcze się pomagał przy przeprowadzce z mojego starego sklepu, prawda? To pamiętają, jak przewoziliśmy akwarium. Prawda? No to jak je postawiliśmy, to tak stoi. No to duże jedno. No, to duże. Powiem Wam, na pewno już nie zimą. Robiłbym to... Proszę? No już zrobili. Tak, zrobili, akurat były później wakacje. A później jak się zaczął wrzesień, to zaczęli robić wjazd do Sosnowca. No zawsze coś jest, zawsze coś jest. Więc tak, więc podłoże, ja i dla Was też powiem, podłoże aktywne, nawet jeśli straci swoje właściwości, nadal jest całkiem fajnym podłożem. Więc jeśli damy radę, nie rozpada się, to można go zostawić, bo są też takie podłoża, które jak gdyby są zauważyłem 2 rodzaje podłoży. Jedno jest takim, które zmniejsza troszeczkę swoją objętość tych granulek i wysycha. Robi się taki jak suchy pieprz. Robi się bardziej takie podatne na przesuwanie się. Widzimy, że ono jest po prostu suche. I drugie jest takie, które po prostu zaczyna nam się rozpadać i robi się z niego taka glina. To o ile te suche, to możemy sobie dłużej poprzetrzymywać, no to te gliniaste w pewnym momencie już tylko zostaje restart, bo z niego już tyle idzie tej materii organicznej, tyle tego syfu przy jakichkolwiek ruchach w akwarium, że już tylko trzeba już tylko to wymienić. Nie. Aktywnego, to jest taka ważna zasada, aktywnego podłoża nie odmulamy. Też nie. Staram się... To masz taką metodę, żeby wprowadzić glony. Ja natomiast bardzo często zbieram z podłoża górną warstwę. Jak jest taka brudna, już nie wiem, co mam z tym zrobić, to biorę rurę i delikatnie, tak jakbym odkurzaczem, zbieram sobie część tych brudków i górną część podłoża. Później powiem Wam technicznie, jak to robię. Może to Wam się przyda. Mamy akwarium, w którym jest podłoże aktywne. Nie wiem, wyrwaliśmy rośliny, ale nie wyciągaliśmy ryb. Albo inaczej, od początku. Trzeba zrobić taki, ja to mówię, miękki restart, czyli w akwarium już się dzieje źle, ale nie chcemy wywalać podłoża, chcemy to zostawić. Nie chcemy też wyławiać ryb, więc pierwsze tak, wyłączamy filtry albo zabezpieczamy wloty do filtrów jakąś włókniną, gąbkami, żeby ten syf, który nam powstanie podczas grzewania w akwarium, nie trafił do filtrów. Druga sprawa, delikatnie jak się da, największą ilość roślin staramy się wyciągnąć z dna. Ja to robię, zresztą nakręcimy też o tym filmik, ale ja to robię w ten sposób, że biorę sobie w jedną rękę odmulacz, samą rurkę, zasysam wodę, a z drugą wyciągam roślinę, obczepując ją jak gdyby z tego syfu, żeby jak najwięcej trafiło do tej rurki. I w ten sposób staram się jak najwięcej roślin wyciągnąć. Później wyciągam dekorację, to sobie oczywiście wszystko zabezpieczam i zaczynam ściągać wodę. Zostawiam tej wody gdzieś tyle, żeby tam te ryby nie wyschły nam. Później wlewam sobie troszeczkę wody,
dosypuję podłoża delikatnie czymś, jakimś kubeczkiem aktywnego i później delikatnie napełniam zbiornik. Jak ten pierwszy syfek opadnie, zmieniam włókninę, która była na filtrach, jeśli filtry mi pracowały, albo zakładam włókninę, włączam filtry, żeby też ten syf pozbierały. Znowu częściowo wodę podmieniam. Robię takie 2-3 jak gdyby przepłukania. Jak już wiem, że część tego syfu ściągnąłem, to dopiero zaczynam wsadzać rośliny, dopełniam akwarium później na nowo do pełna, dodaję dużą ilość bakterii, no i jakoś tak hula. Nic nie ma, żadnych strat, wszystko przeżywa. Damy radę tak to zrobić. Nawet jeśli musimy dosypywać podłoża w trakcie funkcjonującego akwarium, bo też się często zdarza. Nie wiem, coś nam zmieniliśmy, to albo biorę rurkę PCV, taką kanalizacyjną, wkładam w to miejsce, gdzie mam dosypać podłoża i delikatnie sobie tą rurką podłoże sypę na miejsce, albo, jak robisz? Albo po prostu biorę do kubeczka plastikowego, delikatnie zamaczam to podłoże i w to miejsce, które miałem, wsypuję, powolutku. Czym mniejszy pojemniczek, tym lepiej. Fakt, że to dłużej trwa, ale jesteśmy w stanie zrobić tak, że woda się w ogóle nie zmąci. Minimalnie, tak. Nie będzie to większym problemem. Nie wiem. Coś jeszcze byście chcieli zapytać? Spotkałem się w mojej historii z takim problemem tak zwanego rozpuszczenia się rośliny przy zakładaniu na nowo. I przy tym chcę zaznaczyć, że nie była to roślina zakupiona skądś tam, nie wiadomo, Tylko swoja własna. tylko funkcjonująca akwarium, pięknie wszystko rośnie, wyrywam sobie szczepkę, zasadzam do nowego i nic. I pytanie numer 2, mikrozoria. Czasami mi się zdarzy, że też przełożę z akwarium jednego do drugiego i całkowicie mi się robią brązowe, ciemnieją i się też rozwalają. Nie wiem za bardzo o co chodzi. To tak, powiem tak, po pierwsze, że to nie jest tylko Twój problem, tylko myślę, że w większości. I to jest tak, nie ma dwóch takich samych zbiorników. Nawet jeśli stoją obok siebie, na tej samej wodzie, z tym samym oświetleniem, wydaje nam się z takimi samymi parametrami, nigdy nie są, albo inaczej, bardzo rzadko się zdarzają, że są faktycznie takie same. I bardzo rzadko się zdarza, że ta roślina przesadzona z jednego do drugiego zbiornika od razu zacznie rosnąć. Częściej się zdarza to, co powiedzieliście, że w momencie przełożenia one pochorują się i albo się rozpuszczą, albo, nie wiem, przestaną rosnąć, nastąpi jakieś zahamowanie wzrostu. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Myślę, że to ta zmiana tych warunków to powoduje, bo ja też nieraz tego doświadczyłem. Przekładając z jednego zbiornika do drugiego, ta roślina przestawała rosnąć, albo nie rosła tak, jak należy, albo skarłowa ciała. Myślę, że to jest związane z tym, że nawet jakieś malutkie różnice w składzie wody, a przede wszystkim chyba w mikroelementach, czyli w tym wszystkim, co dodajemy w mikro, sprawiają, że te rośliny nam zareagują. No a jeśli już na przykład tam były inne zmienne, czyli na przykład inne światło, inny rodzaj podłoża, inne skały, no to już wtedy na 100% jest pewność, że te rośliny nam pochorują. Czy rozpuszczanie? Rozpuszczanie w ogóle jest ciekawe u roślin. Dlaczego tak się dzieje? Bo ja kilka razy się spotkałem u siebie i do tej pory nie jestem w stanie jednoznacznie wyjaśnić dlaczego. Najczęściej u mnie problemem jest takim, że przesadzone nowe rośliny, ale pierwsza ławka, proszę znać dzienniczki, będą uwagi wpisane. Do dzienniczka. Do dzienniczka. Nie no, śmieję się chłopaki. Że potrafią się rozpuścić rośliny od samego dołu. One jeszcze pięknie rosną, natomiast ten system korzeniowy trafia szlak. Ja mam wrażenie, że to się wiąże z dużą ilością najprawdopodobniej fosforu w podłożu. Nie wiem, Michał, może mi pomożesz, bo to nie jest... Tego się na koszyczka jak kupujesz, nie? Że tak. odbijasz tą watę, a tam już... Albo po pierwszej przycince, ja mam tak, że po pierwszej przycince rośliny rośnie pięknie do momentu pierwszej przycinki i to, co odcinam i sadzę, gnije. Często tak się zachowuje Proserpinacea palustris, czyli pełzacz bagienny, to jest moja zmora. Ona rośnie pięknie i kilka rodzajów ludwigi. Dlaczego tak się dzieje, nie umiem wyjaśnić. Czasem to nie ma takiego problemu, a czasem non-stop, że jak gdyby po prostu ktoś od dołu przyszedł i odciął wszystkie rośliny. Myślę, że to jest tak, albo za dużo, ktoś mi kiedyś podpowiedział, albo za dużo fosforu jest w podłożu, zły bilans pomiędzy w ogóle zawartością azotu i fosforu, albo słaba cyrkulacja. Natomiast nie powiem Ci jednoznacznie, dlaczego tak się dzieje. Natomiast co do mikrozoriów, mikrozoria to są w ogóle bardzo ciekawymi roślinami.
Kilka razy widziałem zbiornik z mikrozoriami, gdzie te mikrozoria wyglądały tak faktycznie książkowo. Zieloniutkie, czyste, bez tych zarodników, bez malutkich roślinek, bez poszarpanych liści. Natomiast jak ono zostaje w akwarium, to myślę, że to już jest chyba czysta fizjologia z samej tej rośliny, że ona umiera i wypuszcza nowe liście, a te stare wyglądają paskudnie, zaczynają nam się rozpuszczać. Ja myślę, że sukces mamy wtedy, kiedy my potraktujemy tak, jak piszą specjaliści. Kupujemy mikrozorium, wyodrębiamy kłącze i obcinamy wszystko. Zostawimy same to kłącze i pozwalamy wyrosnąć nowym listkom. Te nowe listki są ładne, soczyste, a w momencie, kiedy zaczynają być brzydkie, to je musimy obcinać. Ona wygląda chyba tylko wtedy ładnie, kiedy jest młoda i ma dużą ilość nowych liści. Natomiast to, co powiedziałeś, że przy przełożeniu ze zbiornika do drugiego zbiornika się rozpuściło, to jest ciekawe, bo mi się czegoś takiego nie zdarzyło. Ona wyglądała brzydziej, ale nigdy nie było tak, że się całkowicie rozpuściła. A może było coś takiego, że pH w tym starym zbiorniku jednak była woda bardziej zasadowa, albo pH było równe, a nowy był z kwaśną wodą, bo to najczęściej, znaczy niższe pH, brzydkie określenie, było niższe pH, to często rośliny w ten sposób zareagują, że się potrafią rozpuścić. Anubiasy i bucefalandry bardzo często tak mają, jeśli ta woda jest zbytnio zagazowana albo zakwaśna, a rosły wcześniej w takiej, nie wiem, pH dajmy na to 7, albo jeszcze co gorsza przyjechały dopiero tam z Borneo, to się potrafią, no to jeszcze zupełnie coś, to też się potrafią rozpuścić. Natomiast tak, żeby się jedno mikrozorium przy przekładaniu do akwarium drugiego rozpuściło, no to jest ciężka sprawa. No, w tym przypadku tam mogła być różnica może pół stopnia. A rozpuściło się kłącze czy liście? Nie, liście. Liście. No to może... Ale to nie było taki szybki proces. Bo to pierwsze pytanie to tyczyło się Blixi. Po nich po prostu... No. Są niektóre rośliny, które po prostu chyba są bardziej wymagające. Blixa jest taką rośliną, która też potrafi pięknie rosnąć, a w momencie obcięcia i przesadzenia do nowego zbiornika albo zmarnieć, albo nawet w tym samym zbiorniku przesadzona w inne miejsce, też potrafi rozpuścić się, straci tą łodyżkę dolną, korzonki i same liście się rozpuszczą. To ona tak ma, pogestemony tak mają w dużej mierze. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie wiem, dlaczego to się dzieje, bo najłatwiej to byłoby powiedzieć, że faktycznie zmienia się woda, ale co się dzieje, jeśli my zmieniamy tylko miejsce w akwarium, prawda? I one też w ten sposób potrafią się zachować. Trudno mi jest odpowiedzieć. Miejsce, ale podłoże w każdym miejscu zbiornika, jak się tam rosną rośliny, ono też się zmienia tam, bo chemicznie ono się zmienia w tym momencie. No oczywiście. Więc to też może być jakiś wpływ. Tak, no a u mnie jeszcze w akwariach jest jeszcze to, że jak zmieniam pomiędzy jednym a drugim zbiornikiem, no to ja nie wszystkie zbiorniki nawożę tak samo, prawda? I nie do wszystkich używam tych samych nawozów, no to już zupełnie zostaje. Ja oczywiście mam kilka zbiorników, to nawożę nawozem X, inne nawożę nawozem Y, a jeszcze innym nawozem. I jeśli zaczynam machać pomiędzy nimi, no to wiadomo, to jest pewny przepis na to, że coś z tymi roślinami będzie nie tak. Oczywiście jest też cała grupa roślin, którym jest zupełnie obojętne i mają wywalone na to, czy w jakim akwarium będą rosły. I to niekoniecznie muszą być jakieś super proste rośliny, bo ja uważam, że gorzej na przykład znoszą przesadkę kryptokoryny, no to jest normalna sprawa. Żabienice też potrafią nam mocno pochorować. No Blixa, Prosperica, lotosy potrafią całkowicie zgubić liście, a takie rośliny, które by się wydawało, prawda, jakieś fajne rotale, czy posadzone w jednym, czy w drugim akwarium rosną tak samo. Najwyżej stracą troszeczkę koloru. Myślę, że to są jakieś warunki adaptacyjne roślin, że jedne po prostu lepiej i szybciej przyzwyczajają się do nowych gatunków, do nowych warunków, a drugie potrzebują troszkę więcej czasu. Możesz tam powiedzieć, orientujesz się może, co warunkuje kształt liścia u pełzacza? Że niektóre mają te liście takie pełne z taką szczępioną krawędzią, a w niektórych warunkach on ma taki, no, na przykład bardzo długo myślałem, że to jest kwestia oświetlenia. Właśnie też tak myślałem. Ale nie, myślę, że to jest kwestia nawożenia pewnego, raz, że tak, na pewno twardości wody, czyli tego stosunku GH-KH. Nie powiem, jak to dokładnie jest, ale w akwariach, tam gdzie mam toniny, czyli mam bardzo miękką wodę, ten pełzacz nigdy nie wygląda dobrze. On jest taki właśnie, jak mówisz, z cienkimi listkami i zawsze mu się zdarza, że gdzieś tam choruje, łamie się gdzieś. Natomiast w takich akwariach, gdzie nie miałem tonin, były inne rośliny, ten pełzacz rósł. On był taki właśnie, jak chyba chcemy.
grube, gęste liście, aż takie skręcające się jak u pokrzywy. Tak, więc Czyli im niższe wartości twardości, to ja mam wrażenie, to mam wrażenie, że był... mniejsza blaszka. Nie, czym niższe KH i GH, tym ta blaszka jest taka bardziej taka drobna. Bardziej przypominająca, tak przynajmniej było u mnie, a inaczej jak KH było w granicach 5-6, to on wyglądał jak pokrzywa, prawda? Takie duże, pełne listki z takimi ostróżkami na końcu. A jak była woda miękka, to on jest taki bardziej... Tak, o właśnie, taki bardziej pierzasty. Tak przynajmniej zauważyłem u siebie. Myślałem, że to jest kwestia światła, ale nie. Więc myślę, że to ma coś wspólnego właśnie z tą chemią wody. Natomiast brzydko przyznam się, że doszedłem do czegoś takiego, że jak mi jakaś roślina nie rośnie, to już z nią nie walczę, tylko jej po prostu nie sadzę. Szukam innej, która nie będzie sprawiała kłopotów. No ja tak z Ludwigą Łań. No, są takie rośliny, których w ogóle już nie będę miał, bo... Nie, są takie rośliny, które po prostu sprawiają tyle kłopotów, że jeśli nie jesteśmy jakoś strasznie zawzięci, to po prostu nas zniechęcają w ogóle do akwarystyki. Mam kilka też takich roślin, stwierdziłem, nie będę się kopał z koniem. Jak nie chcą, to nie chcą. No cóż, jest na całe szczęście tyle innych, które możemy posadzić. Powiedziałeś o tym pełzaczu bagiennym. Teraz będę się nad tym zastanawiał, bo nie tylko pełzacz bagienny, ale jest kilka takich roślin, które pokrój liści zmienia się w zależności od warunków. Dla mnie takim wyznacznikiem też tego, że niekoniecznie wszystkie rośliny muszą ze sobą rosnąć, to jest Ludwigia pilosa. Nie wiem, czy kojarzysz? Ona albo raz się płoży praktycznie po ziemi i ma ogromne... Proszę? To jest hybryda, tak. I ma ogromne liście, a drugi raz w podobnych warunkach w zasadzie wydawałoby się rośnie tak jak każda Ludwigia do góry, listki ma takie bardziej przypominające repens i ciągnie do góry. I to też nie jest kwestia światła, bo potrafiłem inaczej. U mnie akurat światło nie jest wyznacznikiem tego, że są jakieś zmiany, bo ja praktycznie nad każdym akwarium mam to samo światło. Mam chyba 2 czy 3 zbiorniki z innym oświetleniem. Każde mają takie samo oświetlenie i akurat mniej więcej każdy tak samo świecę. Więc tutaj jak eksperymentowałem z roślinami, to zawsze trafiały pod to samo światło i wiem, że na pewno nie światło to warunkuje. Więc raczej bym szukał przyczyn w chemii wody. A teraz się tak zapytam, jak zawodowo, jeśli przychodzi do Ciebie klient, który masz klientów typu nie będę słuchał, co sprzedawca chce powiedzieć, tylko mam zjadłem wszystkie rozumy. I on się będzie upierał na utrzymywaniu na twardościach GH8, KH1 i przedstawić jakieś tam rośliny, jakie chcesz. I ty wiesz, że to nie będzie rosło w tym warunku. No to mu mówię, że to nie będzie rosło. A mimo jak się wszystko inaczej. Nie mam takiego sentymentu do roślin. Jak mi powie, że chce te rośliny, to niech sobie je kupi i się przekona o tym, że nie będą rosły. Natomiast jeśli by mi przyszedł i się upierał na ryby, które będzie trzymał mnie w takich warunkach, to mu pokażę drzwi. Mam akurat tą możliwość, że mogę. I korzystam z tej okazji, bo jak widzę, że ktoś się nie nadaje do tego, żeby mieć ryby, to mu go po prostu wyproszę ze sklepu, bo nie każdy z nas musi być akwarystą. A mimo wszystko ryba, czy nawet krewetka jest żywym stworzeniem i wymaga odpowiedniego traktowania. Natomiast roślina, inaczej, już nie popadajmy. Jeśli mu te rośliny zgniją, to tylko on straci pieniądze. Jak się uparł, że tak będzie i go poinformowałem o tym i jest świadomy, może próbować. Przecież to nic się nie stanie, to jest jego akwarium. Jak wróci i powie, że miał Pan rację, to poczuje satysfakcję. Jeśli nie wróci, to znaczy, że albo mu się udało, albo się wstydzi. No, także, tak jak mówię, to tylko dotyczy to ryb, prawda? Tego typu, że nieodpowiednie warunki, nieodpowiednie zestawienie ryb, no to po prostu nie sprzedam. Za wcześnie wpuszczone ryby, oczywiście staram się zawsze wytłumaczyć, powiedzieć, żeby odczekali, że się nie spieszy, żeby przynieść tą wodę do sprawdzenia, chociaż tej podstawy, czy tam nie ma tego amoniaku, żeby te ryby wpuszczali powolutku, po kolei. To tak, natomiast jeśli widzę, że nie trafiam, no to po prostu mówię, przepraszam bardzo, nie sprzedam Panu ryby i tyle, bo uważam, że ona będzie miała u Pana źle, czy tam u Pani źle i koniec. Możesz Tomek jeszcze powiedzieć coś na temat ogólnie tonin, jak w ogóle je
poprowadzić? No więc tak, moje obserwacje co do tonin, bo to są chyba moje najbardziej ulubione rośliny, są takie. Po pierwsze, to jest chwast, który potrafi nam się rozplenić w akwarium gigantycznie pod warunkiem, że stworzymy mu dobre warunki. A dobre warunki dla toniny to KH 0 i dużo azotu. I to wszystko. To ja widzę na forach, znaczy inaczej, ja już nie czytam forów takich roślinnych, bo mi się nie chce. Natomiast tam ludzie walczą, nakinają rzeczywistość, że jemu rośnie przy GH5, prawda? Mi rośnie przy GH10, prawda? No, nie wiem, mówią prawdę, nie mówią prawdy. Ja uważam, że najładniej i najlepiej się trzymają, jeśli to KH jest 0. I faktycznie dużo światła i dużo azotu. One bardzo łatwo nam pokazują, że im się coś nie podoba, bo albo żółkną, prawda, albo tracą wielkość. Taka belemka, taka najpopularniejsza tonina, jeśli jest zadowolona i wszystko jest dobrze, to mniej więcej ten stożek wzrostu u niej jest taki jak ten pompon. Jeśli jest mniejszy, to po prostu coś jest nie tak w akwarium. Jeśli jest mniejszy i żółty, to znaczy, że nie ma azotu, a jeśli zaczyna się rozpuszczać, brązowieć na bokach, to znaczy, że jest za wysoka twardość. I tyle. Przy toninach to naprawdę nie jest trudna roślina, tylko sprawia kłopot, bo jeśli chcemy inne rośliny z nią trzymać, to niestety te parametry, w których ona żyje, niekoniecznie są dobre dla innych roślin. I tutaj się zaczyna ten problem, jak zrobić, żeby rosła i ona, i rosła jakaś inna roślina, która niekoniecznie, no na przykład ten pełzacz bagienny, który takich warunków nie lubi. To tak samo jak w akwarium morskim. Jak sprawić, żeby rosły tam miękkie korale, twarde korale i jeszcze jakieś akropory, prawda, super wymagające. Ciężko jest to zrobić, bo to są zwierzęta z innych części, które w naturze ze sobą nie występują. I tak samo jest w akwarium roślinnym. My tam łączymy rośliny, które po pierwsze w dużej mierze zostały wyhodowane, a po drugie nawet ich formy bazowe nie rosną obok siebie. A my zamykamy je w jednym zbiorniku i staramy się stworzyć z tego ładny obraz. Więc to zawsze będzie takie balansowanie na granicy pomiędzy jednym i drugim. Często wystarczy sobie zrobić tak, że jeśli chcemy mieć już tak te kochane toniny, tych gatunków jest 5 czy 6, to zróbmy je i do tego dołóżmy rośliny, które będą to tolerować, czyli jakieś tam eriakulony, które też lubią miękką wodę, rotale, które lubią każdą wodę w zasadzie. I z tego też można ładny zbiornik sobie zrobić, a niekoniecznie siłować się z różnymi innymi gatunkami, bo i wydamy na to kupę kasy i możemy się zniechęcić do akwarystyki. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby akwarium było dla nas i my się z niego cieszyli. I żebyśmy uważali, że każdy nasz zbiornik, że najpiękniejszy ze zbiorników to jest ten nasz. I myślę, że tym zakończę ten przydługi monolog. Cieszę się, że mogłem z Wami porozmawiać. Chętnie kiedyś zorganizowałbym coś, czym byłoby podparte to, co mówię, żeby nie było tylko gadania, żebym Wam to pokazał, ale to myślę, że może musiałbym zrobić jakiś pokaz w sklepie. Zapewniam to od 3 lat. Od 3 lat to robię. Od 3 lat to robię, tak. Jest mi przyjemnie wtedy, bo to jest fajnie, jak się coś robi i mówi, bo jakoś tak dla Was to jest wizualniejsza, fajna strona. No jeśli chcecie, to zapraszam, teraz kryptoreklama, do śledzenia mojego kanału. Tam niedługo będą 2 fajne filmy, bo będą filmy takie poradnikowe z tego, co ludzie najczęściej pytają. Takie proste rzeczy, jak wyczyścić filtr, jak zamontować wloty i wyloty, jak je wyczyścić, czego używamy do czyszczenia akwarium, jak to robić. Takie tematy będę starał się tam poruszać. Jest bardzo dużo wiedzy na internecie, mądrych ludzi, którzy mówią o roślinach, o akwariach w dużo mniej chaotyczny sposób niż ja, przedstawiają fakty, a ja tutaj opowiadam takie jakieś moje spostrzeżenia. Natomiast ja mówię tylko zawsze, pamiętajmy, że akwarium to nie jest laboratorium i niekoniecznie tam muszą nam grać wyniki na papierze, tylko muszą nam grać wyniki, że patrzymy i nam się to podoba. Więc jeszcze takim jednym akcentem, nie róbmy z tego laboratorium. Róbmy testy, czytajmy te testy, ale nie starajmy się na siłę zrobić, bo ma być GH takie, KH takie i ja będę robił na wszystko na siłę, żeby ono takie było, a w akwarium i tak nic nie rośnie. A rosło wcześniej pięknie, tylko że zaczęliśmy gmerać tam na siłę.
czasem jest tak, że po prostu no, coś nam nie chce rosnąć. No to tak jak, dajmy sobie spokój. Tak jak Michał sobie dał z Ludwigiem White spokój, ja też z paroma roślinami sobie dałem spokój. Niekoniecznie ona jest dla nas stworzona, a jest całe mnóstwo innych roślin i możemy mieć całkiem fajny zbiornik. Ja wiem, że to może pójść na łatwiznę, a może zrobimy sobie odrobinę przyjemności fajnym zbiornikiem, a niekoniecznie walczenie z nim, prawda? Bo są glony, bo jest nie tak. Aha, glony są zawsze. Nie ma akwariów bez glonów. Zawsze są, bo są w naturze. Więc będą też będą w naszym akwarium. Dziękuję bardzo.